Gdyby ktoś teraz włączył transmisję archiwalną z DreamHacka 2011 ze Szwecji, to pewnie by się złapał za głowę i powiedział: to nie są mistrzostwa świata, które ja znam. To po prostu jest ten stary, dobry LAN z sali gimnastycznej, który kojarzysz i na którym pewnie też grałeś. The 2011 World Championship was literally in a basement at DreamHack, right? In Freak's basement. It wasn't a basement, but you know. Then 2012 was already pretty big. I remember we had Collegiate Sports Hall for the finals in Los Angeles. Season 3, the Staples Center gets sold out. Then we thought, no way this can keep going like this. And then it just kept going. It was the Bird's Nest Stadium, it was Sangam Stadium in Korea, it was Madison Square Garden. And then not just for League, but you saw it across esports as well. Dzisiaj w e-sporcie mamy profesjonalnych partnerów, profesjonalnych organizatorów, profesjonalnych inwestorów. I na pewno znajdą się tacy, którzy powiedzą: to świetnie, bo e-sport zaczyna wyglądać trochę bardziej jak moja ulubiona dyscyplina, jak piłka nożna, jak koszykówka. E-sport dzisiaj jest poważnym biznesem. E-sport wypełnia stadiony, tak jak robi to sport. E-sport robi to regularnie. To jest bardzo istotne, aby nazwać branżę profesjonalną. Dzisiaj mamy gwiazdy, skina w LoLu z kolczykami Louis Vuitton. Drużyny mają gaming house'y, czy nawet już teraz gaming office, bo się okazało to bardziej wydajne. Dzisiaj kontrakty podpisywane przez zawodników są na naprawdę duże kwoty. Spółki są wyceniane na setki milionów dolarów, euro. Did I think it was gonna keep being this big continuously and become such a mainstay? I hoped and dreamed it, but I didn't really think it. Ale z drugiej strony nie wiem, czy ten e-sportowy widz z tych najwcześniejszych okresów odnalazłby się tak dobrze w tym świecie. Czy on miałby z czym się zżyć, komu kibicować? Bo chyba co najlepsze było w e-sporcie zawsze, to było to poczucie, że mnie od niego nie dzieli naprawdę wiele. Legends never die when the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? Legends never die, they become a part of you. Every time you play for reaching greatness, relentless you survive. Swój pierwszy mecz w League of Legends rozegrałem 6 grudnia 2011 roku z moimi znajomymi z klasy. Kazali mi piknąć Mordekaisera, kazali mi zbudować BF Sworda, nie poszło dobrze. I właściwie gra mnie zbytnio nie pociągała. Moja fascynacja League of Legends zaczęła się w nieco innym miejscu. Kiedy latem 2012 roku okazało się, że gdzieś coś w League of Legends dzieje się w Warszawie, wszyscy koledzy postanowili pojechać. Stwierdziłem, że do towarzystwa dołączę.
Nie chciałem od nich odstawać, więc przed wyjazdem sprawdziłem różne materiały na YouTubie i po raz pierwszy zobaczyłem League of Legends jako e-sport, a nie jako po prostu niedzielną grę z kumplami. I wtedy dopiero zauważyłem, że istnieją drużyny, turnieje, ale także ich gra ma sens. Wtedy w zwykłym kinie w Warszawie mieliśmy najlepsze europejskie drużyny. Mieliśmy takie postacie jak Ocelotę, jak Frogen, jak całe Moscow Five. Ale mieliśmy też kilka dobrych polskich drużyn. Oni wtedy wszyscy grali na scenie, walczyli o punkty do kwalifikowania się na Mistrzostwa Świata. I wtedy wiedziałem, że chcę się zajmować League of Legends na poważnie. I tak właściwie mi 10 lat później zostało. Przychodzi pierwszy semestr studiów. Koledzy tam mówią, no jest taka nowa gra, dawaj pogramy, League of Legends. Grałem z tymi kolegami na studiach. Kiedy ja zaczynałem grać, oni tam mieli na tym koncie, nie wiem, 20 poziom, ja zerowy oczywiście. No i minął tydzień, no ja mam 27, oni dalej mają 20, więc szybko się wkręciłem. Dzień dobry, ja jestem Neparian. Kiedy mi się zdarzy właśnie jakieś filmy z tam moich początków, z 3-4 sezonu odpalić, to mam wrażenie, że to jest totalnie inna gra po prostu. Wszystko takie kwadratowe się wydaje i takie surowe. Ale wtedy to w ogóle nie przeszkadzało i jakby no, sam gameplay gry bronił się po prostu. Grałem szako na każdej roli. Wtedy tak się grało, że zaczynała się gra, wszyscy wybiegali w bazę od razu do swoich krzaków na każdej linii i od razu się bijesz. Nie ma minionów i od razu się bijesz w krzakach. 2 na 2, Garen był przez to bardzo silny. Kto padał, ten padał, okej? Lane wygrany, lane przegrany, resetował się i już grałeś normalnie, dopiero bo minionek przychodziły. Więc dosłownie tak wyglądała gra. To chyba dopiero w sezonie drugim ludzie wymyślili, żeby grać AD z supportem na bocie. Wcześniej to się po prostu grało przed Ammo Cho'Gath na Blitzcranka z Tarikiem, gdzie po prostu klepały golemy do odciny. Na midzie się w sumie grał AD carry, taka Aszka sobie sama farmiła na midzie na Tristane. Od 30 poziomu zaczęła się dżungla i wtedy już rzeczywiście zaczęło się takie poważniejsze granie. LoL na tamten czas był czymś nowym, jeżeli chodzi o takie gry, które miały jakąś sporą namiastkę rywalizacji. Były to strzelanki, były gry piłkarskie, natomiast LoL gdzieś tam od innej strony gryzł ten temat. League of Legends od początku było grą darmową. Teraz to dla nas standard, że nie płacimy za gry multiplayer, ale wtedy było to rewolucyjne rozwiązanie. One, the fact that it was free to play and you could play it basically on a potato or on a toaster. I mean, I played it on a really bad laptop and it worked. And especially in the beginning where we didn't have like a million champions like now, the learning curve was okay. Wydawanie pieniędzy nie stawało się lepszym w grze, że miało się przewagi w grze. Okazało się, że jak się komunikujesz ze sobą, to jesteś lepszy jako drużyna. Jeżeli ktoś dużo gra solo queue jedną postacią, to potem grając z ziomeczkami jest lepszy i może się tym popisać, może się pochwalić. Dlatego League of Legends było takie zaraźliwe. Instalujesz grę, jest ona za darmo, mówisz o tym koleżankom i kumplom i wspólnie możecie grać. Ja do dzisiaj pamiętam taką akcję, jak przechodząc koło gimnazjum starego, chodzimy do liceum, idą takie babasy i mówią, no a ja 2 jejki na aszy złożyłem. I ja tak wtedy już grałem, wiedziałem, że tego się nie robi, a tutaj taka zajawka właśnie, że oni opowiadali sobie między sobą. Wydaje mi się, że jak z większością gier to trochę taka poczta pantoflowa jest. Ktoś gra, mówi, ej, jest fajna gra. Rozmawialiśmy o lidze często na przerwach w szkole. To był fajny temat, bo każdy miał inne doświadczenia, mógł się wymienić. Jak się miał już ten 30 poziom wbity konta, no to grało się już nie wiadomo jaki poziom się miało, ale na normalach się spotykało już tych najlepszych graczy, pamiętam jakichś tam streamerów. Dosyć szybko się to rozwinęło, bo w sumie już po powiedzmy tam, nie wiem, 6 miesiącach grania, wtedy były ranked 5. Zagrałem właśnie na Fnatic. Ja mówię, Jezu, ale to fajne, co nie? I była taka zajawka i właśnie ta zajawka została przez te bliższe lata wtedy. Pamiętam, że pod koniec sezonu zobaczyliśmy, że rozdają jakieś nagrody za wbicie rangi. Rankedy wtedy to był taki ogromny stres w ogóle. Ja odnajdowałem w tym rywalizację. Nie grałem w gry dla zabawy. Dla mnie to było zabawne, że grając czymś kolorowym jako narzędziem jestem w stanie pokazać wyższość nad innym zawodnikiem. To było dla mnie i w sumie do dzisiaj jest takie najważniejsze w tym wszystkim. League of Legends od początku było grą e-sportową. Mimo że nie powstawała z intencją bycia e-sportem, to natychmiast się nim stała. It's natural if you have so many players, there's going to be a lot of people that are interested in seeing the best players compete. If you play a game, you want to see someone who's great at it playing the game better than you. League of Legends Season 1 $100,000 Championship. Przede wszystkim działo się wtedy dużo wydarzeń. Dużo wydarzeń, które jednoczyły społeczność, na których ludzie mogli oglądać tę grę i zobaczyć, ile w niej jest przyjemności. Przepaść wtedy już była ogromna pomiędzy Polską a Europą i dlatego też sporo Polaków gdzieś tam próbowało szukać swego szczęścia za granicą. Ale pierwszą ikoną, która zaszła w pamięć, a także pierwszy zawodnik, o którym kiedykolwiek usłyszałem, to był Shushei.
Maciej Ratuszniak jest mistrzem świata z sezonu pierwszego w League of Legends. I co więcej, został wybrany MVP finału tamtego turnieju. Would you introduce yourself for all our viewers? Yes, I'm Sushi, I'm from Poland. To było, jeśli dobrze pamiętam, robione podczas Dreamhacka, gdzieś tam w Szwecji to robili. Z tego, co tam też ludzie opowiadali, to w ogóle było w jakiejś, czy może nie piwnicy, ale no, memuje się, że to jest piwnica Freka oczywiście. Riot na swoje stanowisko, gdzie były komputery. Tak jak na PGA są różne takie stoiska, prawda? I na tym jednym z tych stoisk był po prostu rozgrywany mistrzostwa świata w LoL'a. Przez to, że ja znałem inne e-sporty, to wiedziałem, że Dreamhack to jest poważna sprawa. Mimo, że to były finały mistrzostw świata, to jednak sam fakt, że było na Dreamhacku, na mnie robiło większe wrażenie niż to, że to były mistrzostwa świata, nie? League of Legends z pewnością nie było wtedy rozgryzione i można było dużo pokombinować. I Szuszej właśnie z tego słynął. On kochał tę grę, po prostu kochał tę grę. On zaczął grać w LoL'a, kiedy to było po prostu tylko i wyłącznie casualowe granie. Przez to, że gra była nowa i nie było mety i e-sport się zaczynał, to właśnie przyda się grać kreatywny, który potrafi zrobić wszystko i to jeszcze przy tym dobrze się bawić. Ale zawsze buzia się uśmiecha, jak Polacy odnoszą sukces. Na pewno Szuszej na początku był tą taką fajną ciekawostką dla wielu, bo sam e-sport w League of Legends był ciekawostką. Dostał swój sygnet, no i w końcu doczekali się skinów. Mamy przecież skina Szuszeja w gierce, Kragasa. Ja chyba przeżyłem te pierwsze mistrzostwa tak jak każdy kibic, tak jak każdy gracz. Siedziałem przed monitorem, oglądałem z popcornem te mistrzostwa i sobie mówiłem, że fajnie byłoby kiedyś zagrać na podobnym poziomie. W LoL'u dominowały dwa tryby gry. Jeden 3x3, drugi 5x5. Jako że ja grałem w LoL'a z bratem, no to już do rozgrywki 3x3 niewiele potrzebowaliśmy. Od małego gdzieś tam wyciągałem go zawsze na boisko, zawsze graliśmy w jednej drużynie i pamiętam, że w domu jeszcze takim rodzinnym komputery były obok siebie na jednym biurku. Noga w nogę, żeśmy w zasadzie siedzieli. Wszystko zaczynało się od tak zwanych sklejek albo miksów, różnie to było nazywane, gdzie po prostu skrzykiwałeś się z ziomkami i zakładałeś drużynę, wymyślałeś dziwną nazwę i po prostu liczyłeś na łód szczęścia. Grając 3x3 wyklarowały się takie dwie dosyć dobre ekipy. No i gdzieś w którymś momencie powstał pomysł, że moglibyśmy skleić te dwa zespoły i spróbować podziałać coś w tym trybie 5x5, który już było jakby widać, że jest tym głównym, pchającym do przodu całego LoL'a. Były wielkie fora League of Legends, były świetne portale, gracze tam się potrafili organizować. Wtedy jeszcze żyło takie forum leagueoflegends.pl. To są czasy przed Facebook, grupy prywatne, przed Twitterem w Polsce. Po prostu pierwsze co to sprawdziłem, czy domena z końcówką .pl jest dostępna, była dostępna, kupiłem na tyle, na ile potrafiłem, założyłem bardzo proste forum. To była tak naprawdę największa strona i każdy gracz, jak szukał drużyny, nawet ci tacy bardziej znani jak ja, czy Vergi, czy inni, to właśnie pisaliśmy posty na tym forum. Ja tam, jak miałem jeszcze 26 level w grze, to pisałem, że szukam teamu i gram TF-em i MF-ką na midzie i Szako. Wtedy to jeszcze były te całe Go for LoL'e, gdzie tam miałeś 400 zł bodajże za turniej chyba. Go for LoL to były cotygodniowe turnieje online z finałami miesiąca. I jak na tamte czasy oferowały dobre nagrody pieniężne. To był turniej otwarty totalnie, więc każdy mógł się zapisać i każdego mogłeś spotkać. Po każdym Go for LoL'u, po każdym tygodniu był skrót, co się działo i właśnie o to się grało. Nie grało się o pieniądze, nie grało się o jakąś tam sławę, bo tego po prostu nie było. Grało się o to, że byłem wymieniony, Delta doszła do 5. rundy i opis taki jak gościu z gimnazjum by to opisał. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj w finale miesiąca. Potrafiło się kilkaset drużyn zapisywać, więc każdy miał szansę. Ale tylko najlepsi regularnie wygrywali cotygodniowe turnieje i tylko najlepsi brali udział w finałach miesiąca. Tamte drużyny tworzyły trzon przyszłej sceny europejskiej. Na MIM na pewno zdarzyło mi się grać na właśnie Go for LoL'ach. Jakby MIM chyba słynął z tego, że oni po prostu co niedzielę grali ten turniej. Możliwe, że znacie te formacje. Kubon na topie, Mokate w dżungli, Czaru na midzie oraz Makler razem z Libikiem na dolnej alejce. Bracia Kukier, polski teamek Meteor Makers. Natomiast trzeba też tu zaznaczyć, że Kikis bardzo często się gdzieś tam też przewijał. Tak samo Arkwell, jeżeli chodzi o pozycję na topie. Na bottomie był jeszcze przed Libikiem właśnie czy Gendzia, czy Cinku. MIM był taką drużyną, gdzie nie dało się przebić przez Go for LoL'a, więc dużo ludzi na to odpuszczało granie tego Go for LoL'i. Pamiętam do dzisiaj to, a to było z 10 lat temu na pewno już. Widzieliśmy drabinkę rozlosowaną i stwierdziliśmy, dobra, no to spokojnie tutaj do czasu aż MIM spotkamy. I właśnie drużyna mówi, ale to jest sens w ogóle ten turniej grać? Turnieje były natychmiastowo organizowane na całym świecie, również w Polsce. Jeśli chodzi o turnieje, to pojawiały się głównie lany. Te lany często pojawiały się na eventach po prostu gamingowych, czyli na PGA, czy nawet na Pyrkonie.
Po prostu były rozstawione stoły, komputery i tyle, nie? Było dużo problemów technicznych zawsze, czyli były duże opóźnienia, bo na przykład nagle internetu nie było na jakiejś hali, albo nie było nagle prądu. Wiele turniejów się w ogóle nie odbywało. Jechało się 6 godzin w pociągu, żeby się dowiedzieć, że organizator nie dostarczył odpowiednich komputerów, żeby uciągnęły grę. Nikt wtedy nie narzekał, nie było czegoś takiego, że ej, to mi nie pasuje, tu mam 40 stopni, nie mogę grać, wychodzę. Tylko każdy chciał, żeby to się udawało i każdy chciał, żeby ten LAN wyszedł jak najlepiej. Niby taka amatorka to wszystko było, ale to jakoś miało jakiś swój mega klimat i vibe. Tak się grało w Polsce. Mamy piątkę, drzemy się, nie jesteśmy najlepsi, ale krzyczymy, jesteśmy kumplami, a potem idziemy na afterparty i nie ma jutra. Nie było ani drużyn, ani wielkich pieniędzy, graliśmy o myszkę. Podkładki, jakieś smyczki, właśnie coś takiego, długopisy. Mój pierwszy turniej EGU Białystok 2011. Hotel, ja nawet tego hotelu nie mogę nazwać. To był najgorszy hostel, w jakim byłem. Była jedna łazienka, ja wziąłem jako jedyny prysznic, bo tak tam były takie warunki. Jako jedyny z całej drużyny wziąłem prysznic, bo on był cały zardzewiały. Pamiętam, za drugie miejsce na tym turnieju, pierwsze miejsce zajął mym, dostałem, uwaga, słuchawki i podkładki firmy Roccat. Nikt nie wie, co to jest za firma wtedy. Mimo że publicznością na tym turnieju byli inni gracze, którzy na przykład odpadli w fazie grupowej, to i tak było absolutną nowością dla mnie, że jak ja gram, to ktoś gdzieś tam stoi za moimi jeszcze wtedy plecami, bo zapomnijmy o jakichś tam telebimach czy miejscu dla publiczności. Było to mega przeżycie, bo to było takie coś, że wreszcie wchodzisz z domu i czujesz się profesjonalnym graczem. Mimo tego, że zarobkiem było, nie wiem, uścisk prezesa 100 zł i tam widziałem, niektórzy pakowali energetyki, które były za darmo do samochodów, to jednak było dużo fajnych emocji. Nawet był jeden turniej, gdzie wygrałem 5 euro RP, tylko że musiałem z Krakowa do Poznania po to pojechać, także trochę się to nie opłacało, ale i tak było super. Jak byłem w Nowym Sączu, grałem na lanie, to był taki lan Tembakam. My za trzecie miejsce dostaliśmy 25 zł. I pamiętam, że w tej kopercie tak, te 5 zł było takie ciężkie. Ono było wart wszystkiego, te 5 zł. Actually, I want to hear a little bit more noise than that. Are there any League of Legends fans here? Były turnieje mniejszej i większej rangi w Europie i na świecie. My nawet w Polsce mieliśmy European Challenger Circuit. On był organizowany w Warszawie. To było bardzo duże wydarzenie, pierwsze takie chyba poważne wydarzenie zorganizowane w Polsce. No ale wiadomo, to były turnieje trochę epizodyczne. One się pojawiały i znikały. A jednak Intel Extreme Masters to było coś, czym cały świat e-sportowy żył. Realia były proste. Skrzykiwałeś kumpli, rozgrywasz kwalifikacje i jak ci się uda, no to leć na IM San Jose, na IM do Singapuru, na DreamHack Valencia, na DreamHack do Sztokholmu. Informacje dostawaliśmy głównie chyba na stronie ESL. Slotów z Europy, nie wiem, załóżmy były 2, 3. IEM-y były jednymi z pierwszych eventów, które można powiedzieć, że poza bardzo dużym, fajnym kartonem, takim z czekiem do zdjęcia, to realnie te kwoty pozwalały już, przynajmniej w polskich warunkach, się utrzymywać z tego grania. Aczkolwiek to było bardzo ciężko się zakwalifikować na te Intel Extreme Masters czy te turnieje organizowane przez ESL. I jedyny, na którym udało mi się zagrać, to był Singapur i to też nie tak, że się zakwalifikowałem, tylko po prostu dołączyłem do drużyny na ostatnią chwilę, do Elohel. Domyślnie miał nie jechać. Miał jechać właśnie z nami NZQ, ale rodzice się nie zgodzili. Historia NZ-a mogła się toczyć totalnie inaczej, gdyby on pojechał. Więc ja jako osoba, która grała trochę AD-carry, bo to nie była moja main rola nawet, 3 dni przed, pamiętam, Awerpo mnie spytał, czy pojadę na lana. Spytałem się tacy, tata się ucieszył, powiedział, że no mogę jechać. Mama się trochę przeraziła, że jak tu do Singapuru. The Intel Extreme Masters Singapore. To był specyficzny turniej. Dlaczego specyficzny? Bo przede wszystkim był bardzo słabo obsadzony. Odbywał się on, jak sama nazwa wskazuje, w Singapurze, a więc trudno było z przyczyn już samej logistyki niektórym drużynom tam dotrzeć. Niektóre poodmawiały w ostatnim momencie, a więc organizator musiał troszkę z doskoku organizować drużyny, szczególnie lokalne, które miały się tam pojawić. To już też była mega loteria, co tam się wydarzyło, bo po pierwsze, nie mieliśmy pieniędzy, żeby jechać. Mieliśmy tam jakąś organizację, ale oni tak nie za bardzo chcieli nam pokryć całość. Pojawił się Kasztan z Elohel i powiedział, chłopaki, ja wam pomogę. Do tego jeszcze zapytałem moich rodziców, czy chcieliby trochę dopomóc, no bo tam koszt był naprawdę spory tego, tam kilka tysięcy musiał każdy wyłożyć i nie wiadomo, jak na takich chłopaczków nastoletnich, ciężko jest sobie tak wyciągnąć takie pieniądze, kredytu nie weźmiemy, a mieliśmy gwarancję tego, że te pieniądze nas wrócą, bo za sam udział tak naprawdę już mieliśmy zwrot pieniędzy tych kosztów, więc wycieczka w najgorszym wypadku. No i w sumie pojechaliśmy tam. They came all the way from Poland, Elohel.
To była zima, jak chcieliśmy na ten event i wiesz, no chłopak z Polski, no to wiadomo, nie wie do końca, gdzie jest jaka temperatura. Więc przyjechałem do Singapuru, gdzie jest 37 stopni i duszno, w długich butach i kurtce zimowej, na takiej zasadzie. Incredibly skilled team. Meet your makers. Mieliśmy naprawdę fajne polskie drużyny, dwie. Jedną taką niezłą amerykańską i no właśnie, i drużyny z Azji Południowo-Wschodniej, Singapur i okolice. Tajlandia nawet gdzieś tam się pojawiła. Nie mieli kogo nawet dać do naszej grupy, więc wzięli jakichś chłopaczków z łapanki. My naprawdę widzieliśmy na backstage'u, jak graliśmy na nich, że oni się uczą dopiero postaci. Oni dosłownie oglądali poradniki, co się w tej grze robi. I zbanowaliśmy te postacie, które używali na tutorialach. Katarina's coming back. Katarina should be able to clean house here. There's the kill. Double kill for Katarina. Zapisaliśmy się do historii, bo wygraliśmy w 13 minut. To był najszybszy win chyba w historii IEM-a. Potem inne drużyny zobaczyły, że oni nie umieją grać i jeszcze szybciej wygrali na nich. To był ten pewniaczek, że na pewno jedną grę skubniemy. Później mieliśmy drugą grę na drużynę z Ameryki i udało nam się też z nią wygrać. Elo Hell gonna take down Absolute Legends here in game number 2. Pamiętam, że była taka drużyna, oni go nazywali łowcy z Kuala Lumpur, Kuala Lumpur Hunters i oni byli też całkiem nieźli. Elo Hell now top of the pile, top of the group. Pamiętam, że był tiebreaker, 3 drużyny miały wynik 2-1, wtedy w ogóle się grało 3 mecze w grupie i tyle. Co zadecydowało? Czasy wygranych. Kto miał jakby najdłużej przegrywał i najszybciej wygrywał, ten wychodził z grupy. Od late game'owego kompu dostali stompa i nie wyszli. I się z tego bardzo cieszyliśmy, to była rywalizacja, pamiętam. To oni powinni być w tym finale, powinniśmy mieć polski finał w Singapurze, co było wyjątkowo zabawne, ale no nie wydarzyło się niestety. I z wynikiem 2 zwycięstwa, 1 porażka, nie dostaliśmy się dalej. Druga grupa oczywiście była dla nas ważniejsza, bo tam były bardziej rywalizujące drużyny. No i było Meteor Makers, tak, które super sobie poradziło i w ogóle Meteor Makers przeszło przez ten turniej jak burza. Now they've come up here and we're going to see a big team fight. There's the dunk coming out of Kubon and the dunk master is dunking his way through for victory. And there's the quadra kill. Yes, the pentakill! Przegrałem linię swoją, ale podobijałem 5 killi, pierwsza penta w historii jemów, więc pisanie się w karty historii udało się zrobić, to było na pewno bardzo fajne. It's a triple kill, it's an ace, it's Meet Your Makers 3-0, top in the group. Jak my podchodziliśmy do finału, to nie jest efekt jakiejś pychy, ale my raczej wiedzieliśmy, że my to powinniśmy i mamy to wygrać. You don't get away, there's another shockwave. Oh, and a triple kill. Pierwszą mapę wygraliśmy dosyć łatwo, drugą mapę... Well, yeah, over the other side it is Irelia. Oh, the steal with the ultimate! Zestylowałem na Shora z Erki Rally, to były te 4 erki, co skakały, tam wiesz, że tam klaszczy, że comebackujemy, że jest super, ale coś strasznego stąpa wtedy na ryj. So Mackler is going to tear Slushi apart. Kubon goes in and picks up the kill. It is going to be Meet Your Makers picking up the Intel Extreme Masters Singapore Championship. No i udało się zwyciężyć, tak? To było takie jedno z większych zwycięstw ogólnie tego składu, jakby się nad tym zastanowić. Jeżeli chodzi o prestiż turnieju, tak? To jest jednak Intel Extreme Masters. The champions of the Intel Extreme Masters Singapore, Meet Your Makers. Wydaje mi się, że dostałem MVP, dlatego że zrobiłem pentę Dariusem. MVP Kubon. To były jedne z tych przełomów, jakie miałem w życiu. Udowodnienie, wiesz, że jesteście najlepsi. Bogactwo, 12 000 dolarów na 5, co nie, no 2000 dolarów ja żyję jak król, na takiej zasadzie, więc już cały świat kupowaliśmy. Taka szczera radość, to nie bardziej ja mam tak, że jestem bardzo wycofany, ja jakoś tak emocji nie pokazuję, to tam naprawdę było dużo. Ja mam do dzisiaj bluzę właśnie MVP Singapur, trochę jest za mała, bo wtedy byłem szczuplejszy, ale jeszcze gdzieś tam wisi. Wiadomo, to nie był już taki IEM jak kiedyś, że najlepsze drużyny tam były, ale przychodzi co do czego, puchar podnieśli. Tak, to był inny IEM, tak, to nie były najlepsze drużyny z Europy, ale to jest IEM. Kolonia wydarzyła się miesiąc później. Też bardzo ważny turniej oczywiście dla Polaków, ale tam nie udało się aż tak wiele osiągnąć. Meteor Makers, mimo tego, że wyszło z grupy, to bardzo szybko przegrało swój mecz z SK Telecom chyba, ale jeszcze nie z Fakerem. There is the quadra kill for Horo. To był dobry przedsmak, ale na pewno oczy Polaków troszkę bardziej się zaświeciły na wieść o tym, że Intel Extreme Masters rozegra się po raz pierwszy w historii w Polsce. Z wielką przyjemnością i dumą chciałbym powitać Was na imprezie, o której nie sądziłem, że odbędzie się tak szybko w Polsce. Witam Was na Intel Extreme Masters Katowice! Amazing crowd. Intel Extreme Masters Katowice. Intel Extreme Master Katowice. Katowice. Turniej League of Legends Intel Extreme Masters 2013 w Katowicach był piękny i został zapamiętany na długo. Odbyło się tam wiele niesamowitych meczów, a myślę, że skąd pochodzi backdoor XPK na Kasadinie, jak nie właśnie z tego turnieju.
Tak jakby gra potrafi się wybić na tle innych, bo coś oferuje, pokazuje, że tu może się coś takiego stać, super emocje, to wszystko na żywo było. Pamiętam, że Ocelot zapłakany tuż po meczu, to na pewno zmieniło grę, to trochę dało takiego hype'u LoLowi na całym świecie. Mieliśmy tam również polską drużynę Meteor Makers. Meteor Makers! To było pierwsze zderzenie w ogóle z fanami sportowymi, że my byliśmy przez 2 godziny, wiesz, oblegani przez widzów i po prostu nie szło się odpędzić od osób, to było mega uczucie. Jeżeli chodzi o organizację i publiczność, to mamy już tak samo profesjonalną, jeśli nie lepszą, a... Wygraliśmy Skers, gdzie tam jakiś gościu Skers coś tam mówił o Polakach, niemiłego. Zastępowaliśmy ich. Bullet time, ripping through him. Here comes Charo in there as well. And that is Makla unstoppable. 4 kills for Meteor Makers. Udało się Amerykanów rozbić, którzy na tamten czas, jakby jeżeli chodzi o rozpoznawalność, o markę, byli 3 poziomy wyżej. Mieliśmy mecz na scenie, w ogóle widzisz wszystkie osoby, które dużo jest dla ciebie, bo jesteś tą jedną, wiesz, polską siłą w tym sporcie. My to przez te pierwsze lata, to dla nas w Polsce nie przegraliśmy, tak, byliśmy gigakoksami. There's a crescendo from the backside. Flame gonna get in, that's 2 kills. Kubon now the focus of the attacks. Double kill for Shen. Potem dostaliśmy rliczek od Koreańczyków, jeżeli dobrze pamiętam. I była sytuacja, że w grupie 3 drużyny miały 1-1 wynik. Może dojść do takiej sytuacji, że o wyjściu z grupy będą decydowały po prostu czasy. Jedyne, co musieli zrobić, żeby wyjść z grupy, to w ostatnim meczu na Gambit, czyli byłem Moscow 5, musieli nie przegrać do 27 minuty i 16 sekundy. Jeśli przegrają, ale po tym czasie, albo po prostu wygrają, wychodzą z grupy, są w top 4 turnieju, będą grali dalej. Nam na Gambit nigdy dobrze nie szło. Więc my, myśląc, że my musimy ten mecz wygrać, stwierdziliśmy, że troszeczkę zaryzykujemy, otworzymy grę, zobaczymy, co się stanie. Jakby dokładnie odwrotna rzecz do tej, którą się powinno zrobić, znając regulamin. Is he gonna go deep for that crescendo? Yes, he is. On towards Charo. He picks it up. No i że tak powiem, gramy, dostajemy stompa strasznego. Nie wiem, co się dzieje, ale wiesz, tak patrzymy, tam zamykają nas powiedzmy w tej 25 minucie. Double kill for Genji around the backside. Darian's in there. They take the Nexus down. Wtedy była dużo lepsza stawka. Ameryka Kers, Gambit, które tam, wiesz, robiło prawdę. Azubu to była ścisła topka koreańska. No i mówimy, będziemy się mierzyć z nimi, wiesz, w półfinale. Super. Niestety, w tym ostatnim spotkaniu postanowili jednak przegrać w 26 minucie. Gdyby ustali 1 minutę dłużej, 1 minutę dłużej, ich Nexus by nie został zniszczony. Wyszliby z tej grupy. Może z konsternowania wydało się, było też trochę radości od tej scenie. Super, przegraliśmy 25 minut, jesteśmy w półfinale. No i podchodzi tam chyba Mokaty, jeśli dobrze kojarzy, czy ktoś. Da sobie informację, że nie. Panowie, źle policzyliśmy i potem taki, wiesz, spadek na ziemię nagle. Pomyliły się tam timery. Jak można nie wejść do turnieju, bo nie potrafisz, wiesz, prosto matematyka, policzyć sobie, kiedy możesz przegrać. To było straszne. Ale niestety zasady z czasem zwycięstwa okazały się wtedy niekorzystne i z grupy wyszło Gambit Gaming. Gambit Gaming nie było wtedy w formie. Wyszli, jak widzicie, wręcz w lewy sposób, nie drzwiami, a furtką. I nikt nie stawiał na nich w półfinale i finale. Bo tam czekały 2 najlepsze koreańskie drużyny, a także 2 najlepsze drużyny na świecie. To były czasy, w których Korea zaczęła dominować League of Legends. Azubo Blaze i Azubo Frost. Gambit Gaming wtedy wygrało 2-0 w półfinale i 2-0 w wielkim finale, robiąc 4-0 na 2 najlepsze koreańskie drużyny. Na kolejne zwycięstwa Europy nad Koreą będzie trzeba czekać 6 lat, aż G2 wygra na MSI z SKT, a potem wygra cały turniej. Więc tak długo Intel Extreme Masters 2013 w Katowicach był tym ostatnim momentem, gdy Europa wygrała nad Koreą. Więc ten turniej był świetny dla polskiej społeczności. Odpadłby Gambit, a nie my. Zmieniłoby to pewnie trochę historię LoL'a, bo Gambit jakby w ogóle rozpoczął między innymi na tym turnieju marsz na szczyt, a my byśmy wyszli z grupy, więc zmieniłoby się przynajmniej z naszej perspektywy bardzo dużo. Jedyny plus był taki, że Gambit wtedy wygrało cały event. To są takiej zasadzie, że okej, przegrało się na finalistów, na mistrzów tego IEM-a, ale nie dosyć, wiesz, no, gdybyśmy minutę dłużej wytrzymali w bazie, gdybyśmy wiedzieli, że musimy, to może nie byłoby tej historii Gambitu. Całe tłumy zjechały się do spotkań na Śląsku. Było tam Meteor Makers, byli polscy fani, rozkręciła się tam polska społeczność, ale również ten turniej miał olbrzymie znaczenie w kontekście europejskiej historii. I dlatego tak na długo został zapamiętany. I dlatego również już następne IEM Katowice to nie będzie zaledwie przystanek. Nie, to będzie wielki finał mistrzostw Intel Extreme Masters i tak już pozostanie do samego końca.
IM Katowice też był bardzo ważnym elementem dla samej Polski, bo firmy zauważyły, że to nie jest banda dzieciaków, które gra sobie na kompie i marnuje czas, tylko faktycznie jest to bardzo duże. Wtedy wszyscy zobaczyli, na własne oczy zobaczyli, ile ludzi się tym interesuje. Zauważyli, jak profesjonalne zjawisko to jest, ponieważ wypełnić Spodek Katowicki do pełna, zbudować tam olbrzymie stoiska, masa influencerów, to, że przechodzący zawodnik musiał podpisać dziesiątki autografów, żeby dojść do swojego miejsca. Ludzie w Polsce zobaczyli, że to, co obserwują, że dzieje się na świecie, już jest tutaj. Polska jest na to gotowa. Watching something like this is pretty amazing for me. It's taking breath away. So big shout outs to you guys. It was a dream to play in front of such an audience. Sama możliwość podniesienia głowy i zobaczenia całej korony tutaj trybuny katowickiego Spodka, to jakby już było coś i jakby ciężko potem czuć jakiś żal, tak? Raczej wdzięczność, że miało się taką możliwość pogrania takiego meczu. Mimo że wczesne turnieje budowały scenę sportową i bez nich z pewnością obecny League of Legends nie byłoby takie piękne, to jednak wszyscy pragnęli czegoś nowego. Stąd zakładam, wyszła inicjatywa od Riot Games, by to wszystko jednak okiełznać i stworzyć solidne fundamenty, na których już w innym systemie, ligowym, będzie można rozwijać cały ekosystem League of Legends w sporcie. Przy sezonie trzecim Riot wypuścił filmik, gdzie Double Lifty odszedł GG biegą do pucharu po schodach i właśnie wtedy ogłosili, że powstaje LCS. Tak nawet chyba połowa myślała, że nie dojdzie do tego, albo to nie wyjdzie, nie, to bez sensu. Mało kto zdawał sobie sprawę, jak wielkie to może się stać. Z dnia na dzień te rozgrywki LoL'a się stały po prostu bardziej profesjonalne. Mark Merrill and Brandon Beck, just as competitive as I am. They wanted to develop an industry and an ecosystem that they wish they could be part of. It's part of the reason that they made League of Legends. They wanted a competitive game. They wanted to see the best teams playing. This was like Riot's flagship debut of their European portion of their now weekly league. Like, it was extremely ambitious. So that did put a lot of pressure on all of us, especially on me. And I remember that we were all quite nervous for that first show. 10 weeks as we kick off the League of Legends Championship Series live in HD from here in Cologne, Germany. We all had to learn on the job, you know, because none of us had schooling as caster or as host or whatever. But I remember it was just a feeling of elation. It was really cool that we got to be part of this for sure. Natomiast nie byliśmy wtedy świadomi, z czym to się wiąże, na przykład z tym cotygodniowym jeżdżeniem do studia. Tutaj zaczęły się pojawiać wybory, tak, życiowe, tak no to co ze szkołą, co z pracą. Ludzie nie wiedzieli, że będzie, podstawowa pensja od Riotu, że to się uprofesjonalni. Było takie coś, że trzeba tam być, tak, że było dobrze, musimy tam być i to był taki główny cel, ale że nie było wiadomo, co tam będzie. 2013, EULCS launched and it revolutionized the esports industry. We hoped, we wished, we prayed that in 2013, I'd be sitting here today, a decade later, with the brands, the sponsorship, the viewership we have. It was what we dreamed of. Wprowadzili systemy ligowe, powstała Liga Europejska, Amerykańska, sformalizowała się ta w Chinach, sformalizowała się ta w Korei. Od tego momentu, żeby dostać się na Mistrzostwa Świata i do najlepszych turniejów, musisz grać w tych ligach. Dlatego wszyscy spróbowali się zakwalifikować do pierwszego sezonu w 2013 roku. To był wyjazd w ogóle do Warszawy tak naprawdę. Jeszcze był 5-gwiazdkowy hotel, sauna, widok z góry na cały rynek, taka cała otoczka, galeria, ludzie z zagranicy. Więc mega takie doświadczenie, też unikalne, bo nigdy w takim dobrym hotelu nie byłem. W Europie 15 drużyn stanęło we szranki, 150 zawodników i aż 22 z nich to byli Polacy. Ciekawe, ilu z tych zawodników znacie? Niku, Wander, Super Ace, Dany, Pacholard, Timo, Puki, Grom z Elohel, Kubon, Mokate, Czaru, Makler, Ilibik z Meteor Makers, Kreaton, Shushei, Hosan, Overpose, Raver, Arkwell, Erotic. 22 Polaków ze 150, którzy próbowali zakwalifikować się do pierwszego sezonu w Europie. Fnatic are gonna go in there. Niestety większość z nich poległa. Is he going to be able to get the Penta? That's the question. Oh, the Penta steal. Jedyni Polacy, którzy zakwalifikowali się do pierwszego sezonu Ligi Europejskiej, do pierwszego sezonu EULCS, to Dragonborns. Shushei na midzie, Hosan na AD carry.
I na początku zaczęli tę ligę naprawdę nieźle. Kilka zwycięstw, legendarny double kill od Shusheya. Doesn't give a monkeys that the actual turret's shooting him. And finally, oh my lord! Jeden z najbardziej charakterystycznych zagrań w ogóle tamtego sezonu. Yeah, that was double one shot. Ale po tych kilku zwycięstwach przyszła 13-meczowa seria porażek, która przez długi czas była rekordem porażek z rzędu. Dopiero Origin później to pobije. This is going to be opened up by SK Gaming. Gambit absolutely destroying the base. Więc Dragon Ball nie skończyło dobrze. Skończyło na ostatnim miejscu, skończyło w relegacjach i musieli bronić swojego udziału w rozgrywkach europejskich. This is going to be the final best of 5 of a very long weekend. Więc gdy podchodzili do letniego sezonu, musieli zwyciężyć Best of 5. Pamiętacie, na kogo to było? Było to na polskie Meteor Makers. Meet Your Makers versus the Dragonborns. Dragonborns było faworytem w tamtym meczu i rozpoczęło tam to Best of 5 2-0. Pierwsza gra, znów czołkuję. Pamiętam jak dziś, że chciałem spłukować Kha'Zixem koło Nashorpita z W i zamiast to zrobić, to ja wskoczyłem do Nashora. There's going to be Arcanio Pulse. Oh, it's Kubon jumping in. He may have to flash away from this one. He's going to get caught out, take it very low. Nic nie wiedzieć, co się dzieje, ja jeszcze bardziej. Pierwsza gra przegrana, top div. Potem przegraliśmy drugi mecz. Dragonborns take it 2-0 against Meet Your Makers. They are one game away from staying into the LCS. I było, wiesz, rozsypanie emocjonalne czy coś. Potem awaria w studiu, chwila przerwy. Tam wziął nas Mokatę na bok, pamiętam, powiedział, że chłopaki, że dajmy dobrą grę dla widzów, dla siebie. Udało nam się jakiś zachować spokój, przegadać pewne rzeczy. Padły jakieś takie słynne powiedzenia z siatkówki, że kto nie wygrywa 3-0, przegrywa 3-2. It's going to be 3 kills, triple kill being picked up by Sharu. Normalnie Braveheart walczy serce, motivational speech poleciał. Gdyby nie ta awaria, gdyby nie ta przerwa, być może zagralibyśmy szybko trzeci mecz i przegralibyśmy ten trzeci mecz. Wallopay comes in, he lands the hook on Hosan. Yamato cannon does get dropped. Maluna, he gets taken down. Makta picks up a double kill. Hosan steps on a trap, gets hooked in. Pierwszą grę wygrywamy, to nie, super. Wygrywamy drugą grę, jest super. I nie wiem, czy przy tej drugiej grze wygranej, a propos tego, jaki to był mecz i jakie to były dla nas emocje, pamiętam jak dziś jak Makler dostawał ganka, Caitlyn, i zrobił siatkę w drugą stronę. With that death sentence, and he's gone the wrong way! Makler went the wrong way with I też to jest taki jeszcze ten moment, no może nie być tak dobrze, jak powinno. Nexus Turret 1 is down, Nexus Turret 2 is going down, they've done it! Lecz polskie Meteor Makers niesamowicie rozpędziło się w 3 ostatnich grach i startując w wyniku 0-2 wygrali 3 ostatnie mecze i z wynikiem 3-2 odebrali Dragonborns prawo do gry w EULCS i sami wzięli udział w tych europejskich rozgrywkach. I scenariusz no iście filmowy, no bo ze 0-2 odwróciliśmy karty, wygraliśmy 3-2. Adrenalina niesamowita, całego dalej wieczora po meczu, do dzisiaj nie pamiętam, gdzieś dopiero jak to wszystko poschodziło następnego dnia, to człowiek wracał do pełnej świadomości. We're in the scene for so long, we always do our best. We never made roster changes, never mind if someone was failing at some point, we just kept the same lineup and trained really hard. Now we get profit of that. Welcome to the European League of Legends Championship Series live from DreamHack Summer. Pamiętam drugi sezon EULCS, czyli lato 2013. Pierwsza kolejka, ona rozgrywana była na DreamHacku i to był tydzień, w którym polski LoL był potężny. The race for the World Final starts right here. I Polaków w europejskiej lidze mieliśmy 6. Polski skład MIM oraz Kreaton w Alternate. I co za Super Week to był. Meet Your Makers taking on SK Gaming. But how are you gonna do here when you play against the big boys? SK Gaming gonna be their first big test. Meteor Makers było polską drużyną, która dostała się do EULCS z turnieju promocyjnego. Nikt na nich nie liczył, nikt nie miał pojęcia, co to za piątka losowych Polaków, dlatego musieli się zdziwić. Down the bottom lane, they're going defensive, and it is going to be the first kill picked up. Sharu goes in there. Nif getting caught out though. Sharu should pick that one up. Makler's the one that takes it. I tam pamiętam, że Czaru wtedy z teleportem na midzie jako pierwszy chyba w ogóle na świecie zaczął grać. W pierwszym tygodniu Czaru zmierzył się na takich graczy jak Bjergsen, Ocelotę, XPK, legendarnych europejskich midlanerów. Na wszystkich 4 wygrał. XPK gonna get caught. Stranglethorn's coming in. He is a dead man. Yellow Star in middle. Forced to use barrier. And there comes a snipe from the True Shot Barrage. Meteor Makers, drużyna 5 Polaków, kompletnie zdominowała pierwszą kolejkę EULCS rozgrywaną na DreamHacku, używając nietypowej strategii z teleportacją. Finally, but here comes Charu over the
either side. There's two resets. That was brilliant play from Charu. Charu pokazał pewien styl grania środkowej alei, który po latach zostanie uznany za normę i standard. Ale wtedy to był eksperyment, którego nikt nie rozumiał. That made a statement that single nationality rosters could not only kick ass, but needed to be feared. And historically throughout the period of League of Legends in Europe, you don't see too many single nationality teams. We have Team Alternate coming up, and they're going to face Meet Your Makers for the first place in our standings. Jedyną porażkę odnieśli na Alternate, drużynę Kreatona, która zrobiła 5-0. Kreaton w ogóle totalnie zesmurfował pierwszy tydzień. Zrobił KDA 46-3-30, czyli 25. Miał niesamowity potencjał, jeżeli chodzi o czyste umiejętności. Prywatnie kawał jajcarza, luźne podejście do LoL'a i jakbym się miał pobawić trochę w sędziego, to może trochę za luźne i może to właśnie nie pozwoliło mu spełnić oczekiwań, które gdzieś tam były wokół niego budowane na bazie po prostu umiejętności, które posiada. Może Polaków nie było wielu w tamtym sezonie, ale po pierwszym tygodniu byli 9-1 i miałem wrażenie, nadszedł czas dominacji Polaków w Europie. I śmieliśmy się jak łatwo, co nie, że Fnatic, SK są nowe jakieś. Pamiętam dokładnie nasze komentarze, kurczę, jakieś same się te gry wygrywają. Ten LCS nie jest taki ciężki. Potem te zespoły powyciągały wnioski i już tak łatwo nie było. Ten tydzień wiary, że polska piątka mogą to zrobić, mogą wygrać LCS, ale to trwało tydzień, bo potem w ogóle tam stoczyli się na samo dno. Lecz niestety okazało się, że są to miłe złego początki. Mym skończyło na ostatnim miejscu. I mimo, że napisali kawał pięknej historii i do dzisiaj mam świetne wspomnienia związane właśnie z tymi zawodnikami, to w pewnym momencie formuła się wypaliła, zaczęła się seria porażek i rozpadły się te ekipy. Evil Geniuses that pick up the win against Meet Your Makers. Meet Your Makers in a bit of a spiral of defeats right now. It is all gone wrong for them since DreamHack. Jak dostaliśmy się na LCS-a, to od razu było wiadome, że zmieni się dosyć sporo, że będziemy musieli co tydzień grać mecze z Kolonii. Pojawiały się tematy, czy może trzeba by się tam przeprowadzić, czy nie. Podjęliśmy wtedy decyzję, że nie będziemy się przeprowadzać, że będziemy tam po prostu dojeżdżać każdego tygodnia. Może to nie była najlepsza decyzja z perspektywy czasu. Evil Geniuses will beat Meet Your Makers. They were 5,000 goal behind. I'm pretty sure that means MYM cannot make a playoff position now, unfortunately. Powtórzyliśmy prawdopodobnie błędy, które w innych dyscyplinach od lat zawodnicy, zespoły popełniają, a dla nas to po prostu było wszystko nowe. It is time for our first best of 5 series in the 2014 Spring Promotion Tournament between the LCS Summer Splits Meet Your Makers and the challengers, the Copenhagen Wolves. Do relegacji przystąpiliśmy już troszeczkę rozbici, troszeczkę podłamani, bez dalszego planu na grę, więc chyba to się nie mogło inaczej skończyć. Kubon goes down, Copenhagen Wolves are just massacring Meet Your Makers. Jakoś tak wyszło w naszych rozmowach, że Charu stwierdził, że chce się trochę odpocząć i wtedy wszedł do nas na chwilę selfie. Potem jakoś tak było, że chyba Mokate się wykruszył, po chwili się wykruszył Makler i w sumie tak było tak, że przez jeszcze tam parę lat ja z Libikiem grałem rok, 2. I tym samym bez Chara, bez Mokate i bez Maklera możemy mówić o już totalnie przerwanym trzonie i tak chyba zakończyła się przygoda Mymu. Po skończeniu gry w LoL'a przyszedł trudny czas. Ja odpuściłem wtedy już całkowicie. Trafiłem najpierw do księgowości, która jest absolutnie stoi w kontrze z tą całą adrenaliną i z tymi emocjami towarzyszącymi lidze, więc ta przygoda się nie udała, natomiast w księgowości okazało się, że jest bardzo dużo rzeczy, które są nudne i powtarzalne, a nudne i powtarzalne rzeczy możemy rozwiązywać za pomocą programowania i ja dzisiaj pracuję po prostu jako starszy programista. Jeżeli już ktoś tam z moich znajomych się dowie, że miałem za sobą taką przygodę, bardzo często pojawia się takie stwierdzenie, że wow, jak ja ci zazdroszczę tego, bo zwiedziłeś kawał świata. I jakby zawsze w tym momencie sobie myślę, że kurczę, kawał świata można zwiedzić, jakby każdy może zwiedzić kawał świata. Natomiast coś, czego od czasu odwieszania myszki nie udało się już powtórzyć i czego się za pieniądze nie da kupić, to ten strzał adrenaliny, to ta rywalizacja, ten moment, w którym podnosisz głowę i widzisz tysiące graczy, którzy patrzą na każdy twój ruch, kiedy słyszysz owacje, bo zrobiłeś jakąś świetną akcję. Jakby to są rzeczy, do których się tęskni i które ciężko powtórzyć. Mym znalazło złotą formułę. A co jeśli, uwaga, nie rozejdziemy się po pierwszej porażce? Co jeśli zagramy drugi mecz?
My mieliśmy taką jedną zasadę, która może nie do końca nam wyszła dobrze, ale że dopóki ktoś się stara i chce grać, to go nie wyrzucamy. Reszta teamów często po prostu rotowała zawodnikami, czy to co 2, co 3 miesiące. Jak ktoś miał gorszy dzień, ktoś miał gorszy tydzień, wylatywał. Należy pamiętać o tym, że właśnie nie grało się na co dzień ze sobą. To dosłownie było tak, że nie wiem, raz na 3 dni, gramy piątki. Bywały sytuacje, gdzie przed turniejem nagle ktoś odchodził, bo po prostu mu coś nie podpasowało i trzeba było kogoś na szybko szukać. Był Go for LOL, nie ma gościa. No dobra, to wchodzi inny support, bo zawsze ktoś się tam znajdzie. Kto? Nie wiem, kogoś losowego weźmiemy. Poszło dobrze na Go for LOLu, a to tamtegoś z powrotem nie bierzemy. Teraz wiadomo, i tak się gracze kłócą często w drużynach, ale nie jest tak, że ADK się pokryje swoim supportem i nagle w supporta wywalamy drugi dzień z drużyny, no bo są kontrakty, jest większy scouting, więc ludzie wiedzą, że w sumie nikogo lepszego nie znajdziemy, pogódźcie się i znajdziecie rozwiązanie. Im więcej było turniejów, tym więcej było rotacji. Ludzie szybko tak jakby się poddawali w graniu ze sobą, że dobra, z tym przegrałem turniej, to zamiana. Jak się wygrywa, to ludzie się kochają, jak się przegrywa, to ludzie się nienawidzą. Ci sami ludzie. Ktoś tutaj nie dowoził, nie za bardzo dobrze mu szło, no to trzeba by było kozik w plecy tak zwany. Kozik to było, jak ktoś za plecami kogoś wyrzucał z drużyny. Zawsze to wychodziło, bo ten gracz, który miał być wzięty, mówi swoim kumplom: biorą mnie do teamu, jestem ustawiony, już biorą mnie do GBT. No i oczywiście ta osoba, która miała być wyrzucana, się dowiadywała, zanim własna drużyna powiedziała mu, że jesteś wyrzucony. Pamiętam sytuację, że ktoś dowiedział się o tym, że zostali wywalony chyba z newsa jakiegoś na cybersporcie czy coś, że ta drużyna jedzie w innym składzie na LAN-a. KMT, czyli kiedyś miałem team, to taka trochę wypadkowa wczesnych lat polskiej sceny. Ja jestem prawie pewien, że nazwa KMT bierze się z 2 różnych stron. Kiedy ktoś już został tego tytułowego kozika, to mówił: kiedyś miałem team. To był taki mem. To było takie powiedzonko: kiedyś miałem team, czyli że kiedyś go miałem, teraz nie mam. Mimo że jestem drużyną, to ja nie mam drużyny. No i to stała się taka nazwa dla tych odrzutków, którzy zostali skozikowani. Więc dlatego każdy kiedyś grał w KMT, bo każdy kiedyś dostał kozika, na tym polegała. A Nexus się przerobiło na KMT. I wtedy jeszcze wjechał Leo from Korea i było przetasowanie. Celaver z mida poszedł na bota, grał z Leo, Overpool poszedł na mida, on grał na bocie. Byłem ogólnie toplanerem, a wylądowałem na AD w tamtej drużynie, bo Xaxus grał topa. Celaver z Overem się zawsze trzymali z Xaxusem. To była jakby taka trójka, która gdzieś tam się trzymała, oni się nawet wymieniali miejscami. Xaxus grał na topie zawsze akurat, ale Over na przykład z Celaverem się wymieniali. Celaver grał na midzie, Over grał w dżungli. Każdy chciał spróbować zagrać właśnie w tym trio, bo to była taka drużyna, która miała szansę na to, żeby przejąć to top 1 Polski. No chyba grali z Superazem i z Nikiem. Niku był dżunglerem, a Superaze był supportem. Xaxus, Over, Celaver się od nich odłączyli. Celaver szukał supporta, napisał do mnie. No i wtedy ja im poleciłem Jankosa, ale Jankos grał w innej drużynie w międzyczasie. I to był moment, gdzie ja przez miesiąc grałem na midzie. I wtedy grałem właśnie z Woolightem, LNDX-em, chyba Jokizem i właśnie z Jankosem. Z tym, że KMT, ta trójka, miało slota na jakiś turniej. I spytali się nas, czy im pożyczymy Jankosa. A my stwierdziliśmy: dobra, spoko, niech sobie pojedzie na turniej i niech sobie zagrają. Ja się śmiałem, jakim jest ten gościu w dżungli, że jakiegoś randoma z lista wzięli. To był Jankos, który obecnie trochę lepiej gra niż wtedy, tak? Nie jest już randomem na pewno. Natomiast Jankos był pierwszym graczem, na którego tak się patrzyło i tak się mówiło: ty, on nie gra długo. No nie gra długo, krótko odgra, dobry jest. Jankos wtedy był totalnie nieznany na polskiej scenie, dopiero zaczynał swoją przygodę, a już było widać takie błyski w nim. Już taki śmieszny nick, Jankos, taki polski trochę, ale tam pamiętam, że jakoś dobrze Drake'i robił, często miał Drake'i, mówię: fajnie, graliśmy ze sobą, dobrze nam szło. Przed samym turniejem na Dreamhacku mówiłem tej swojej starej drużynie, że zostanę u nich, nie przejmujcie się panowie, to jest tylko jestem jako zastępca dżunglera w tej drużynie KMT. Udało nam się wygrać, także każdy jakby był trochę hypowany, że pojechaliśmy na pierwszy turniej, wygraliśmy. I oni mówią: chodź Jankos do nas. Ja poznałem Jankosa i widziałem, że jest bardzo dobry i tak trochę naciskałem, żebyśmy jakoś go do tej drużyny wzięli. Pisaliśmy wtedy do Jankosa, mieliśmy takie ogromne wyrzuty do niego i on już taki biedny, było widać, że my ciągniemy go w tą stronę. Pamiętam, Jankos mówi: dobra, przychodzę do was, za tydzień mówi, że nie, to jednak zostaje. Kolejnego dnia mówi: a jednak zmieniłem zdanie, idę do nich znowu. Więc straciliśmy wtedy, jak się okazuje, jednego z najlepszych junglerów kiedykolwiek w Europie. To, co wyróżniało KMT, to nie tylko to, że mieli dobrych zawodników, ale też 6. trenera. Would you like to introduce yourself to everyone out there? Hi, I'm Frederick Veggie Koziol and I play jungle for Team LOL. Na pewno dla fanów e-sportu w Polsce obecnie, takich świeżych, takich post 2018, 19, albo nawet troszkę wcześniej, Veggie będzie tym śmiesznym panem z transmisji, co robi śmieszne głosy, ale Veggie był przede wszystkim graczem, zanim jeszcze zaczął trenować i wygłupiać się na wizji. Człowiek chyba już legenda, tylko nie wiem, czy legenda ze względu na osobowość, czy ze względu na twój magiczny zeszyt. Cześć, Veggie. Osobowość. Osobowość. Czy on ma osobowość?
No i grałem, powiedzmy, no, wśród tej śmietanki polskiej sceny. No to jest taki mój pierwszy etap przygody sportowej. Kiedy zaczynał w dżungli w takich składach jak Delta, potem Elo Hell, z którym udało się nawet pojechać na Gamescom i tam nawet walczyć o kwalifikacje na Mistrzostwa Świata, Veggie był naprawdę jednym z takich rozsądniejszych dżunglerów w Europie. To oczywiście nie starczyło na Diamond Proxa, który był najrozsądniejszym dżunglerem w Europie, ale trzeba przyznać, że wysiłek był wykonany. Moscow Fires will take game number 2. It didn't turn out like we thought it would, but that's in 5, and we've been playing for a month, and we have a substitute, so we haven't had that much time to train this tactic. Jako zawodnik, prawdą jest to, że cały czas studiowałem. Doszedłem do takiego momentu, że rzeczywiście za mało grałem, żeby grać jako zawodnik w tych topowych drużynach w Polsce. Jak trenowaliśmy razem w piątkę, czuliśmy, że taka osoba z zewnątrz, która nam parę słów dopowie, co poprawi, co zmienić, nam pomoże. Śmieszne jest to, że zanim w ogóle powstał KMT, to skład KMT grał w H2K. Jankos i Wander byli w H2K, zanim naprawdę byli w H2K. I to była jakby pierwsza drużyna, która była w stanie nam jakieś pieniądze płacić i dlatego staraliśmy się jakby znaleźć sponsora i znaleźć drużynę, która nas przygarnie. Normalnie grali w Polsce, z tego co pamiętam, na lanie na PGA. Saxon wraz z Jankosem podejmują wieżę i tak! GG Wellblade! HPK wygrywa! I wtedy na tym turnieju właśnie podszedł do mnie Wander i Celaver, czy jak chcę ich trenować. No i to było oburzenie, to jest zmieszanie mnie z błotem. Nie było czegoś, że drużyna ma trenera, więc ja oczywiście się oburzyłem. Powiedziałem im, że tak, to na następnym turnieju ja was zniszczę i zobaczymy, jaki ze mnie trener. No ale tak sobie to przemyślałem, nie? Tak wróciłem i mówię, ty no, w sumie ma to sens. A może bym przyszedł tak eksperymentalnie i zobaczył co i jak. Fryderyk Veggie-Kozioł pełnił tam funkcję, no po prostu, drużynowego ogarniacza, ale także kogoś, kto stworzy jakąś wizję dla drużyny, strategię i pomysł na tę formację. Natomiast dlaczego potem skład, który przekształcił się w Rockat, się tak nazywał, to jest ten drugi człon tej nazwy. Była taka sytuacja, że drużyna grała wtedy w takiej organizacji GF Gaming. Ona bardzo krótko istniała. I jaki był problem? Że tam jakieś kontrakty, oni niby mieli ten kontrakt, oni go widzieli, ale nie było tak, że fizycznie go podpisali. Uznaliśmy, że w sumie kontrakt nie jest taki fajny, pensja jest taka dobra. Jak się dostajemy do Leca, to na pewno wynegocjujemy coś lepszego. No i nagle podczas bootcampu w Tychach musicie zrozumieć, jaki tam był młyn. Jankosa nie ma z nami. Byłem jeszcze w szkole, w technikum, to była szkoła kucharska i z tego co pamiętam, to była 3. klasa i miałem praktyki. Nagle odezwała się nowo powstała wielka organizacja sportowa Astana Dragons, związana z miastem Astana. I nagle chcą wziąć nas do drużyny, więc nagle jest taki problem, że jak przejść do Astana Dragons, tak żeby GF Gaming się nie dowiedziało, żeby nas nie pozwali. Więc to było takie podejście, że no, o nie, prawnicy, mama zawsze mówiła, żeby trzymać się daleko od prawników. I skończyło się na tym, że w ogóle ogłoszeni byliśmy w Astana Dragons. I tydzień później Astana Dragons się dowiedziało, ale wy macie jakieś zaszłości z tym GF Gaming, a my jako miasto, my nie możemy cokolwiek mieć wspólnego z waszymi aferami. I zwolnili nas. No to co robimy? Kiedyś miałem team. Co prawda w samych kwalifikacjach nie szło im wybitnie, ale wystarczyło, żeby dojść do etapu, w którym jedno zwycięstwo w Best of 5 na drużynę z LCS da im kwalifikację do wyższej klasy rozgrywkowej. I to był moment, w którym w grudniu 2013 roku KMT miało zmierzyć się na słynne Ninjas in Pyjamas. That's the most important tournament I took part in. It means the great opportunity. Naprawdę chcę być w LCS-ie. We're coming as underdogs for this tournament, so the pressure is on NIP, not on us, so we are really confident to play. Actually, I can't wait for games. I really want to prove that I'm better than Kirkubot in the jungle. It is going to be Ninjas in Pyjamas versus KMT. I'm not even going to attempt to say their proper Polish name. Smellis team. 2 tygodnie przed Turning Fight chyba w ogóle nie trenowaliśmy. Mieliśmy trenować w Warszawie w kafejce internetowej i pierwszy dzień tam przyjeżdżamy i jakieś tam monitory były złe, lagi, w ogóle było 860 pinga, nie dało się grać. Ludzie z tyłu krzyczeli, że co wy robicie, co to za drużyna. Zagraliśmy chyba 2 bloki screamów, tak dobra, już koniec screamów. I z tego co pamiętam było dużo właśnie tiltu, rage'a, że generalnie to po co my gramy w ogóle ze sobą, że dostaniemy w pieprz, że możemy wracać do domu. My byliśmy nastawieni chyba jako środkowa drużyna i NIP nie wybrało tej drużyny gorszej od nas, tylko nas wybrało. I wszyscy mówili 3-0 NIP. Każdy jakby myślał, że oni są w ogóle najlepsi ze wszystkich. Well, no surprise here. 78% of you have voted for Ninjas in Pyjamas and think they will win their way back into the LCS. NIP wtedy miał naprawdę silne poczucie, że oni po prostu zgniotą KMT. To była ich deklaracja przedmeczowa. NIP nie traktowało nas jak przeciwników równych sobie, byli bardzo pewni siebie, że wygrają. I pamiętam, że Freeze tam tweetował, że na Polaków to łatwiejsze 0, że na Polaków to nie przegramy na pewno. Na NIP
był ogromny ciężar. Oni mieli gwiazdy z porównaniem do nas. Nikt nie był pewien, czy nawet Polacy urwą chociaż jedną mapę. We see Salavar coming around. He catches Freeze, manages to condemn him on the wall, gets him down, switches back to Herkibon. He's going to go down. They want to give it across to Salavar. Pamiętam, Zoro Zero wtedy grał na topie. To był zawodnik, który, Zoro Zero to największy nowy talent z Europy. Zoro Zero in trouble. Flash comes out from Zaza's, not quite enough to take him down. And he can't. Oh, the Ignite! He's got him. I nasz polski Xaxus radził sobie na niego, nie? I pamiętam, że pierwsza mapa nie dała mi jeszcze pewności. Salavar picks up one, picks up two, getting on towards the Nexus turret. That's going to be the double. Pamiętam, jak NAP nie miało żadnego pomysłu na Kayle Overpoła. Kayle wtedy była po sporych nerwach i wszyscy myśleli, że to bezużyteczna postać. Kayle od Overpoła wzięła się tylko i wyłącznie z jego inicjatywy. To jest jego geniusz. On był bardzo dobry w znajdowaniu dziwnych pików. I dzień wcześniej były screamy na TSM. Mieliśmy chyba 5 gier zagrać, w końcu zagraliśmy 4. I pamiętam, że 2 pierwsze gry przegraliśmy. I Overpool się znowu wkurzył, że my nie tryhardujemy, że co my robimy i że skoro my się nie staramy, to on też się nie będzie starać i wziął Kayle. I nagle wygraliśmy tam z Kayle. I dosłownie jedną grę zagraliśmy drużynową jako Kayle i następnego dnia jest mówione, to bierzemy Kayle, no? Poszła dobrze wczoraj. I pyko! They're going to go for it, you can see, but he's going to turn it round. Nugok's just getting melted down. A 2v1 from Overpower will be enough to take down Zoro Zero. He's got the regen. Is it going to be enough? Wow. Yes, it is! Przyjęliśmy jakby dużo lepszą kompozycję na early game, a my tylko graliśmy pod scaling i farmiliśmy. No i później Overpool na side'zie, tam Kayle jakby taką przewagę, że graliśmy na Shora tam za darmo i kończyliśmy grę. I druga rzecz, właśnie my w makro byliśmy lata świetne na linii, a Kayle to była taka wisienka na torcie. There's no way it's going to escape it. Has he got the timer though? He's going to turn it back around! And Gibot gets dropped by Salavar! W dobrej formie był Celaver i Overpool. I ta dwójka moim zdaniem skierowała nam tę serię, ale to skierowała w ogóle do poziomu 3-0. Co z tego, że Ninja Team Pyjamas było bardziej profesjonalne, mieli doświadczonych zawodników, byli po sezonie rozgrywek europejskich. To KMT miało rozpęd, którego nie dało się zatrzymać. This is Ninjas in Pyjamas going out of the LCS. We have ourselves a second new team, ladies and gentlemen. It is KMT. Zawsze śmieszy mnie to zdjęcie, które jest, jak już wygrało KMT i wszyscy w jakichś różnych koszulkach śmiesznych, peleny, bandera, tak jest. Dość komicznie to wygląda na dzisiejsze standardy, ale tak to wyglądało, no tak było. Wyglądało to pięknie, kiedy właśnie KMT, jako reprezentant tej polskiej sceny, jako własność intelektualna polskiej sceny League of Legends, dostało się do EULCS-a, pokonując NIP. KMT na pewno dało nam jako społeczności takie poczucie, że jeszcze jakąś złotą polską piątkę po mymie uda się wprowadzić do EULCS. Czasami sobie wyobrażam, jak zupełnie inaczej mogłoby wyglądać polski League of Legends, gdyby tamtej Best of Five nie wygrało kiedyś miałem team. Czy mielibyśmy G2 2019 i zwycięstwo na MSI, finał Mistrzostw Świata? Czy mielibyśmy H2K 2016 z Wanderem oraz Jankosem? Nie bez powodu ciągle myślami wracamy do tej serii. Nie da się opowiedzieć historii polskiego LoL'a bez historii tamtego meczu. Gracze po prostu dostali ofertę, Fly wszystko załatwił, były kontrakty podpisane. Pierwsze tak naprawdę poważne kontrakty w życiu. Z perspektywy nas Polaków, pierwszy raz ktoś tam będzie pieniądze płacił w ogóle? Co? Na czas? Jak to mówił Celaver, euro? Więc od razu był ten hype, że wow, coś się tam dzieje profesjonalnego. Natomiast jaki był problem? No ja miałem wtedy szczyt sesji. No i zadział się tak zwany gaming house efekt. Fajnie się pierwszy tydzień gra w bootcampie, nie? Od rana do wieczora. No dobra, ale po tygodniu zaczynają się problemy. Od splitu letniego mieliśmy dom. Przed tym to był taki gaming house bootcampowy u pewnego pana, nie pamiętam jak ten pan się nazywał. Obok była siłownia w ogóle. Jak graliśmy screen, słyszeliśmy jak sztanga upadała ziemię, my tak gramy screen, tak co tu się dzieje? Xaxus zawsze był ułożonym gościem. Przyszedłem do niego z jakimś problemem. Mówię, zobacz, w Korei robią tak i tak. Miałem 2 dni, on to umie, on to ma. Hej, I'm Jankos. Jankos był 2 razy lepszym graczem, jak grał na Moscow 5, bo ja gram na Diamond Proxa. Hej, I'm Overpool. Overpool zawsze miał taką aurę, że on wie więcej. Potrafił sprowadzić grę do głupoty, co się przydaje, bo kiedy przegrywasz, to powiedzenie, ale wystarczy wygrać teamfight. To jest budujące i nagle mentalność drużyny jest, rzeczywiście, wystarczy wygrać teamfight. Riot mnie odebrał z lotniska i pamiętam, wchodzę na ten bootcamp. My nie graliśmy 3 dni screamów. Dlaczego? Był jakiś scream, no i był jakiś level 1 fight. Overpool mówi, flashuj. Nie będę flashować. No tak flashuj, mówię nie. I nie flashnął i wszyscy cofnęli, nikt nie padł. Pokłócili się, były rękoczyny. Dla mnie najśmieszniejsze to jest to, że były złamane te słuchawki firmy Roccat. Słyszałem tylko Wedziego z tych słuchawek, bo leżały pode mną, tak halo, co się dzieje? Wander wziął połowę tych słuchawek tam, gdzie jest mikrofon i tak trollował Overa. Halo, słychać mnie? Halo, słychać mnie?
No więc to była taka kuriozalna sytuacja, gdzie ktoś próbuje materiał nagrywać, a ja przychodzę tam rozwiązywać problem, od kiedy tylko przekroczę próg. Więc gościu z Raju to trochę nie wiedział, co się dzieje, bo ja wchodzę i zacząłem po polsku krzyczeć. Wszyscy krzyczą. Mieliśmy 2 pokoje, po 3 łóżka, ale w pewnej nocy Celaver wziął swój materac i w kąt gaming roomu postawił i tam spał. I w sumie Jankos pomyślał, że to jest super pomysł i on też wziął swój materac tam w ten kąt i później chyba Xaxus doszedł, tak powstał fort. Zazwyczaj jak się zaczynało treningi o tej 15, no to Celaver się budził o 14:50. I tak 10 minut zbierał wokół siebie kołdrę, zbierał, robił z siebie takiego kokona, wstawał i siadał przed kompem. I'm Celaver. I am ADK. I tak zaczynał swój dzień, że pierwszy solo po prostu grał cały owinięty kołdrą. Ale jak szło dobrze, to był najlepszy pod względem lifestyle'u. Wszystkich motywował, idziemy na basen, idziemy biegać, robimy razem jedzenie. I potem ja też jako 4 uczyłem do fortu, że tam w 4 spaliśmy na ziemi, na tych materacach. I chyba tylko Veggie i Overpool spali w swoich łóżkach. A tak metr za nimi jest taki worek śmieci, 6 czy 7. Nikt ich nie wyniósł. Ja mówię, wy gracie tam w tyłu są świecie, takie ładne, zapakowane woreczki. I to jest mój pierwszy dzień na bootcampie. Ja mówię, co się dzieje? Że tego dnia jak przyjechałem, napisałem maila do mamy, mamo ratuj, co ja tu robię? Razem stawaliśmy się grubsi, bo z tego co pamiętam, to dużo rzeczy jedliśmy wtedy. Dużo słodyczy, dużo cukru. O 3:00 w nocy jemy hamburgera. No taki to był styl. Jak trzeba było to naprawić? Pierwsza rzecz, ustawienie ich życia. Mieliśmy duży problem w Gaming House'ie, że najbliższy sklep zajmował się jakoś 20 minut piechotą od naszego domu, więc trzeba było 20 minut iść ze sklepu do Gaming House'u. No i było to dosyć męczące. No i zaczęliśmy takie coś, że chodziliśmy te 2-3 km do sklepu i to był idealny team building. Wracamy z tego sklepu i najpierw Xaxus na plecach dźwiga to 6 butelek, potem zmiana, kto inny, potem inny. To było coś, no albo idziesz na spacer po wodę, albo nie masz co pić. Więc byliśmy zmuszeni w pewnym stopniu iść po tą wodę. Nic nie było lepiej budującego. Gildia Złodziei właśnie wtedy powstała. Jak ja wkroczyłem do drużyny, to staliśmy się bardziej biedni niż wcześniej. Bo wcześniej tak raczej zamawiali jedzenie, wydajemy pieniądze, nie przejmujemy co się dzieje, a u mnie to już było tak, że musimy ogarnąć swoje życie. Jakoś nam się nie chciało za bardzo tych butelek nieść, to braliśmy butelki ze studia. Na początku tak było, wiesz, butelka 2, ale potem z grzewkami to szło. Bo widzisz, jaki jest problem, bo zamiast nosić 2 km zgrzewkę i jeszcze zapłacić za to, to mamy za darmo. A później tak bardziej zaczęliśmy trochę roleplayować w tą Gildię Złodziei, że jakby planowaliśmy skoki w studiu Riotu, że dobra, w toalecie mężczyzn Quickshot trzyma swój żel. Ktoś musiał wyjść i na czatach patrzeć, czy Quickshot przed czegoś nie robi, albo go zagadać. No i skończyło się to tym, że ty, jak my jesteśmy w tym studio 2 dni w tygodniu, to mamy obiad zapewniony, tak? No tak. To najważniejsze to jest, żeby się najeść tutaj, a 2, to jedzenie się marnuje. Powinniśmy pakować do domu, byśmy mieli na jutro. Oczywiście potem stała się patologia, bo zaczęliśmy papier toaletowy brać. No i to był nasz największy ból właśnie, że Quickshota do włosów. Inne drużyny, no gracze byli gwiazdami, gracze ze sobą się znali, rozmawiali. U nas tak nie było, Rokat tylko rozmawia z Rokat i Rokat obgaduje wszystkich, którzy nie są Rokat, nie? Gdyby ludzie zobaczyli wszystko, jak nasza drużyna działa, no to każdy by się zapał za głowę, że co to za toksyczna atmosfera i co tu się dzieje, że jak ci ludzie w ogóle mieszkają ze sobą. Również oczywiście zdarzały się dni, że było wszystko spoko, że wygrywaliśmy, trzymaliśmy się razem. Ja miałem takie nastawienie, że jesteśmy jakby dużo słabsi od innych, tak tylko 0,28 nie zróbmy, proszę, wygrałem chociaż 2 gry. Wygraliśmy pierwszą grę na Super Hot Crew, co właśnie było to Wombo Combo. Now Grand Skyfall in the mid lane. Going on towards Mr. Rana, unstoppable force finds him. They do manage to get 4 kills for 0. The Wombo combo like we've never seen before. Wygraliśmy to, mówię, dobra, super, mam pierwsze zwycięstwo, to teraz tylko 1,27 nie zróbmy. W 2014 roku już nie KMTA Team Roccat będzie stanowić o sile europejskiego League of Legends. Nie zapominajmy, że wiosną zajęli 3. miejsce, a latem zajęli 4. Zaskakująco dobrze nam szło w pierwszym splicie. Byliśmy chyba przez długi czas nawet pierwsi w tabeli. Te pierwsze początkowe mecze wszystkie wygrywaliśmy, ludzie generalnie byli bardzo zaskoczeni, jak dobrze gramy. Pod koniec zacząłem trochę gorzej iść, że zaczęliśmy te mecze przegrywać, chyba spadliśmy jakoś na 3. czy 4. miejsce tabeli zasadniczego sezonu. No i później były playoffy. Graliśmy tam na Gambit, czyli na Moscow 5. Mieć takie podejście, no Jankos największy fan Diamond Proxa, to jest najlepszy gracz na świecie, jaki kiedykolwiek istniał, no nie da się wygrać na nich.
Is it a surprise if Roccat beat Gambit? I usiadłem, że czułem się źle w midgame'ie ewidentnie, bo masz przewagę, nic z tego nie wynika. I daliśmy proste rozwiązanie. Masz 5-0, przepchaj tower. Bo potem, jak już chodzimy razem, to już inni zawodnicy prowadzą drużynę i już Jankos musiał się słuchać innych. Dlatego graliśmy całe playoffy Team Comp Jinx, Elise, Trash, bo to był najlepszy Team Comp, że jest w 11 minucie idziesz bota, w ogóle na pałę, w ogóle bez myślenia. Idzie bota i po prostu atakujemy tower, aż padnie. 5-man push now from Roccat on that bottom tower. 3 men from Gambit trying to pull this one back in. They have got Alex with the box goes down. This is turret number 3 going down for Roccat. Darian first, Diamond's gonna fall as well, and now Zazas and Celeber just start to rip through the entirety of the team, and it's the shutdown from Jankos. That's a 4 for nothing. Banda throws it out, he catches Edward at the back. Diamond is actually gonna back away. Darian's right in the middle of them. Wild Growth goes down, the hook comes in, the shockwave follows up. Gambit are gonna fall one by one. I chyba potem przegraliśmy na SK. That is an open nexus now for them to finish off. They look like they want a few more kills. I split letni zaczął się koszmarnie, przegrywaliśmy wszystkie mecze i straciliśmy Veggie'ego na początku, więc nie mieliśmy trenera, staraliśmy się ogarnąć siebie, ale to tak dobrze nie wychodziło, może straciliśmy trochę zapał do gry. This will be the game for Fnatic. They're gonna punish Roccat in the base. Pamiętam nawet, że miałem rozmowę z mamą, czy nie wrócić do szkoły. Teraz myślę na tę chwilę, że mama nie żałuje, że grałem profesjonalnie, no ale jeszcze wtedy nie była pewna, jak ten e-sport będzie do końca wyglądać, jak Liga Legend się rozwinie. Naszą taką deską ratunku było właśnie to, żeby przywrócić Veggie'ego na trenera, no ale jak tylko wrócił, to zaczęliśmy wygrywać mecze i udało nam się dostać do playoff. He's just showing us how to finish out games, what to do in mid-late games, so he's very useful. Oh, going very, very low. They've stolen it. Roccat have picked up the Baron. It's going to take him very low with that ignite. Another bomb goes on. He goes down. Musimy również pamiętać o tym, że Overpool nie tylko był słynnym krzykaczem z Twitch TV, ale przede wszystkim bardzo kreatywnym zawodnikiem. I on wyciągał naprawdę różne techy, jeżeli chodzi o RCS-a, i to robiło chyba na mnie nawet większe wrażenie niż słynny król pierwszej krwi. What is the feeling like now on a 5-0 winning streak? It gives us hope for the World Championship. It's now 8 wins in 11 games for Roccat. They are absolutely climbing up the table, bowing to Veggie there, the coach. You can see at the back there. A latem dostaje się do playoffów, wygrali pierwszą rundę i wystarczyło, że wygrają jedną z nadchodzących 2 BO3 i dostają się na Mistrzostwa Świata. Jedną z 2. We'll battle it out on our stage. Na pewno nie radziliśmy sobie dobrze w tamtym sezonie, więc no przeciwko Fnatic nikt nie miał żadnych oczekiwań. Ale nagle wygraliśmy pierwszą mapę. Can Vandelena? Oh, he does max range onto Peke. Peke's down. Yellowstone's gonna fall here to Jankos. Another upland from Vanda. And Roccat pick up game number 1 here in the semi-final. 2 następne mapy przegrane. While Roccat came out swinging and won the first match, Fnatic have now had 2 back-to-back victories and could close it out here, not only moving into the final, but secure their place at the 2014 World Championships. Mówię, dobra, to na odwrót, muszę nakrzyczeć na nich, żeby na ambicje im wjechać. No i to się udało, tak? Bo 4. mapę wygraliśmy, z tego co pamiętam, dosyć kontrolowanie. Cyanide is actually going to be in trouble inside of his own Cataclysm, and he's going to fall as well. Resets galore for Roccat. Can they get Yellowstone? They do. Zazas goes in. Reckless goes down. Peke's trying his best to run. Peke does fall. It's an ace in the end. Całą serię tam Orianna była problemem. Mimo że Orianna nie była OP, ale po prostu przeciwko naszemu stylowi gry była problematyczna. I wygraliśmy tą 4. mapę. I ja mówię tak, Over, słuchaj, wierzę w ciebie. I zostawimy tą Oriannę i ją zniszczysz. I to był błąd. Powinienem był zbanować Oriannę. Ta Orianna na 5. mapie się spasła i totalnie gra była przegrana. Only really knocking up Zazas there. He's going to try and get the line. 3-man shockwave though. Peke shockwave in the back though. Celeber goes low. There is Jankos, and now they can simply back away to finish off the game. Następnego dnia, no cóż, no, to już graliśmy w meczu o 3. miejscu, graliśmy na SK. Nigdy nie dało się dla nas na SK wygrać. Przegraliśmy 0-3, nie było nawet blisko. 3 najlepsze drużyny z Europy jechały na Mistrzostwa Świata. Team Roccat latem zajęło 4. miejsce. Feralne 4. miejsce. Wtedy tego nie wiedziałem, ale tamta porażka w meczu o Mistrzostwa Świata była ostatnią serią, w której zagrał w pełni polski skład w europejskim LCS-ie. And SK Gaming take down the Nexus turrets and move on to the World Championships in 2014. Jak przegraliśmy ten wyjazd na Mistrzostwa Świata, to musicie zrozumieć, w jakiej ja byłem sytuacji. Nie miałem kontraktu z Roccat. Gracze mi płacili z własnej kieszeni.
Właściciel nie wiedział, że jestem w organizacji. Ja mieszkałem na nielegalu w jego drużynie. On się pytał, pamiętam, Flyer, ej, co za gościu na scenie z nim jest? A Flyer mówi, no to jest trener, on z nim jest kilka miesięcy. Trochę mnie to już męczyło. No więc jaki był problem? Stałem się, jak to się mówi, takim naładowanym pistoletem bez skrupułów, nie miałem nic do stracenia, nie? Na afterparty, do niego podchodzę i mówię mu, że wszystko jest źle. To jest źle, tamto jest źle, gdybyśmy mieli to lepiej w domu, gdyby śmieci nie zalegały, to byśmy wygrali. Zwyzywałem się na gościa, którego pierwszy raz w życiu widzę, a jest właścicielem orgii i nie wie nawet kim jestem. I wybyłem z drużyny. Już Rocket jakby chciał mieć z nim nic wspólnego, także też nie mieliśmy Wedziego, który nam pomagał. Jeżeli chodzi o same granie z zawodnikami Rocket, to wspominam te czasy dobrze, było naprawdę fajnie. Aczkolwiek mam też dużo wspomnień takich, co mogłem wnieść do innych drużyn i czego nie robić w przyszłości. Wspominając o tym teraz, to powiedziałem, że wszystko było, jakby dużo było zabawy i było śmiesznie, ale chcieliśmy też wygrywać, a jednak te kłótnie i to ciągłe wyzwania też trochę w tym przeszkadzały tak naprawdę w sumie. Nie było tak, że chcieliśmy się totalnie rozpaść i po prostu skończył się split, że przyjechał do domu. Miesiąc później nagle do mnie pisze Celaverik Saxus, że Over z Jankosem pojechali do Rocket bez nas. No i już wiedzieliśmy, co się dzieje. Mieliśmy takie odczucie, że nie wszyscy się albo tak starali, albo niektórzy mogliby być lepsi. Gdy dowiedziałem się, że Rocket mnie chce, od razu chciałem tam podpisywać umowę. Świetna atmosfera z Polakami, będzie beka z Vegim. A gdy dołączyliśmy, nagle wyrzucają Celavera i Saxusa. Rocket chciał zmienić graczy, żeby szło lepiej. Ja to rozumiem, no kto się nie rozwija, ten stoi w miejscu. Uważam, że zrezygnowanie z Saxusa było błędem fatalnym. Najgorszy możliwy wariant był wybrany. 4 Polaków i 1 Nuke Duck. To nie ma sensu kulturowo. Ten Nuke Duck był uznawany za jednego z najlepszych graczy na mida i Overpoła przenieśliśmy na topa. Overpołowi już dużo jest czuło na topie niż na midzie. On często mówił, co mamy robić jako drużyna, a Nuke Duck już nie mówił. A Overpool na topie jak grał, to już wiadomo, to często gra gdzieś sam. Jak nie idzie nam 5 na 5, no to nikt nie będzie miał dobrych statystyk, nawet jeżeli indywidualnie jest dobrym graczem. Nuke Duck był z Norwegii, więc też musieliśmy gadać po angielsku, także zmiana komunikacji. Wtedy nie kwestionowałem takich wyborów, bo myślałem, no dobra, jak oni tak zmieniają, to raczej to przedyskutowali i myślą, że to jest bardzo dobry wybór. Myślał może, że trafia do teamu, gdzie jest samograj, ale Team Rocket nigdy nie był samograjem. Nie mieli 1-7. I to nie jest tak, że tylko dlatego, że ja byłem, nie mieliśmy 1-7. Chodzi o to, że no, każdy miał swoją część w drużynie. Jak wyjmiesz jedną część bezmyślnie, no to wszystko rypnie. Nawet te lepsze części rypną. Bo to był wszystko system ustawiony jeszcze od czasów KMT i kwalifikacji do LCS-a. One of the new members of the Copenhagen Wolves here, Woolite. 11-2 and 13 on Kog'Maw. Amazing game. Woolite dołączył split wcześniej do Copenhagen Wolves, gdzie dostał nagrodę Rookie of the Split. No był taki zawodnik, który bardzo dobrze grał na linii, czasem miał przewagę i tak dalej, ale jego drużyna przegrywała. And now Woolite's in all kinds of trouble. So has on him. He's got a red buff as well. Woolite turns that one around. Uznaliśmy, że jest dobry i dałem mu szansę grać z nami. Grał dobrze na linii ze mną, mieliśmy często przewagi. Ale gdy przyszły oficjalne mecze, to jakby nas paraliżowało. Wicked in the back, causing some havoc. Here they go. This could be the end of it all. A double kill to Reckless. Rocket is blasting off again. Wszyscy wyglądali beznadziejnie, bo gramy 5 na 5. Ja byłem overaggressive. Nikt mi tego nie mówił na początku. Gdy już zdałem sobie sprawę, jak duży to jest problem, było trochę za późno, już sezon był przegrany. No i w oczach fana tak to wyglądało. O, Jankos i Wander, przecież First Blood King i Trash Hook King. O, mają nowych graczy, nie idzie? Wina nowych graczy. Ja to widziałem z tygodnia na tydzień, jak coraz bardziej jakby ludzie się obracają przeciwko mnie. Zaczynają mnie wyzywać, śmieszkować z mojego pozycjoningu. W pewnym momencie już miałem taki paraliż, że bałem się już cokolwiek zrobić, żeby tylko nie popełnić błędu, żeby tylko Jankos się nie wkurzył znowu, żeby ktoś nie wyzywał mnie. No i na pewno ten Kog'Mawik zapadł wszystkim w pamięć, bo to była gra, gdzie graliśmy o playoffy i tą grę mogliśmy wygrać. Oh, Woolite trying to recall in the middle of nowhere. Oh, he could be caught. He's gonna be Woolite. Freeze takes down Woolite. Po tym meczu, gdzie recallowałem Kog'Mawem, no to dostałem tyle wiadomości, że to było chyba pierwszy raz, gdzie się tak trochę załamałem, bym powiedział, psychicznie. Na Twitterze, na prywatnych wiadomościach ludzie życzyli śmierci, wyzywali cały czas. Zazwyczaj krytyka mnie nie obchodziła, ale w tamtym dniu coś się zmieniło, tak jakby uważałem, że jakieś granice zostały przekroczone w tym, co ludzie pisali. Niektórzy sobie radzili, sami z siebie potrafili jakby sobie poradzić z tymi różnymi emocjami albo przeżyciami, no niektórzy nie. Więc no każdy był tak bardziej zdany na siebie albo na kolegów z drużyny. Czy ci powiedzą dobre słowa, jak coś źle zrobiłeś, czy wyzywają, będzie jeszcze gorzej.
Potrzebowałem tego zaplecza poza drużyną, jeśli chodzi o wiedzę o psychologii, o radzeniu sobie ze stresem. Gdy tego nie wiedziałem wtedy, to byłem mocno zagubiony na oficjalnych meczach i dlatego tak moja kariera się potoczyła. Saxusa zastąpił Nuke Dog, bo Over poszedł na topa, więc zwolniło się miejsce na midzie, ale później Overa zastąpił Steve, jego ciasteczka. Na bocie Sylavera zastąpił Woolite, ale Woolite'a później zastąpi Mr. Rales. I tak powoli, zawodnik po zawodniku, rozbierane było polskie Team Rocket. Dzisiaj standardem jest, że zawodnicy grają w wielkich organizacjach, które mają swojego założyciela, mają ekspertów od biznesów, od logistyki, mają ekspertów od social media i promocji, ale przede wszystkim sama drużyna ma głównego trenera, ma trenera strategicznego, ma 2 analityków, mają psychologa jednego, drugiego. I to nie jest tak, że te role nie były pełnione w starych organizacjach, tylko z reguły gościem od załatwiania noclegu na lana był twój support, gościem od układania draftów był midlaner. Po godzinach może toplanerowi chcecie zrobić grafikę na fanpage'a na Facebooku dla 200 lajków. Kiedyś przychodzisz z kontraktem do kumpli i ten najsprytniejszy mówił, no chyba wygląda legitnie, podpisujemy. Więc te wszystkie wielkie rzeczy, które się dzieją w organizacjach, teraz są zarządzane przez sztab profesjonalistów w celu stworzenia jak najlepszego, nie ukrywajmy, biznesu. I dlatego tłumaczenie w tych wczesnych latach, że te turnieje, że to spędzanie czasu to nie jest tylko jakaś pasja, hobby, marnowanie tego czasu, tylko realny sposób na życie. To przyszło z czasem, więc na samym początku graczom nie było lekko. Na pewno w tamtych czasach powiedzieć komuś, że to będzie moja kariera, było nie do pomyślenia. Jeszcze to, że można być programistą, powiedzmy, że było kontrowersyjne, ale to, że ktoś będzie grał i z tego żył, to było bluźnierstwo trochę. Jakiś turniej wygraliśmy z drużyną, na które było 2000 euro. No jak przyszedł przelew, mama mówi, zagranie w komputer? Gdy pojawiały się wyniki, pojawiało się pewne zainteresowanie. Skoro nasza drużyna jeździ po całej Europie, nosi koszulki, czemu nie miałby zainteresować się tym jakiś sponsor, który mógłby się pojawiać na tych koszulkach? Organizacje były zakładane przez pasjonatów. To nie byli prezesi, dyrektorzy dużych korporacji czy firm. Pierwsze organizacje były na takiej podstawie, gdzie do dzisiaj są memy z tego, że oferowali ci koszulki. Ważny był jeszcze serwer TeamSpeak. I może przejazd za pociąg ci opłacili, jeżeli miałeś szczęście. Ludzie lubią się śmiać, że grało się w organizacji sportowej dla koszulki, dla TeamSpeaka i to jest 100% prawda, ale to nie dlatego, że organizacja nic więcej nie oferowała. To jest to, czego pragnął każdy zawodnik. Nie chodziło o kasę. Ja, jak miałem na sobie koszulkę Delty, ja czułem, jakbym był w reprezentacji polskiej. Głównie organizacje służyły do opłacania przejazdów. Po prostu, dobra, znajdźmy sobie organizację, żeby nam zapłacili za przejazd. Większość organizacji nie brało w ogóle pieniędzy z nagród z turniejów. No i to w sumie tyle. Jak coś wygramy, no to jest dla nas. Jak nam nie zapłacili, no to od razu odchodziliśmy i szliśmy do innej, licząc, że tym razem się uda, że nas nie oszukają. Bardzo często się spotykaliśmy też z takimi ludźmi gdzieś tam z tych organizacji, którzy nie rozumieli, jak bardzo ważne są takie podstawowe rzeczy. To tak jakby ktoś przyszedł do, nie wiem, do piłkarza i mu powiedział, żeby w trampkach zagrał, albo bez butów najlepiej. Pewnie się da, ale nie jest to idealne. Pojawili się ludzie, którzy mają i pieniądze, i wiedzę, i zasoby, co nie znaczy, że tych, o których mówiliśmy na początku, brakuje, bo nadal są ci pasjonaci, którzy jako grupa znajomych zakładają sobie gaming i wyliczają, że na pensję potrzebują tyle i zapominają o tym, że jest coś takiego jak podatek, że jest coś takiego jak delegacja, przejazd. Na początku byli tylko tacy, dzisiaj mamy już mieszankę. Ktoś nam powiedział, że możemy sobie myszkę wybrać na stronie producenta, bo mamy sponsora. Dla nas to było po prostu coś niewyobrażalnego. Ktoś nam dał pieniądze, żeby zmienić nick w grze na tag drużynowy i dali nam koszulkę i jeszcze mogliśmy wybrać myszkę. I ja już sobie zadałem wtedy sprawę, że to się dzieje, nie? Ja już nie muszę kupować tej myszki sam, tylko że ktoś mi ją da. Na pewno nie było to przekonujące dla świata zewnętrznego. Potrzebne było na pewno coś, co przyniosłoby, no nie wiem, sukces medialny, coś koło tego, trochę rozgłosu. Community nie musieliśmy przekonywać do tego, ale kiedy przychodziliśmy do dużych firm, do domów mediowych na przykład, czy marek, i jadąc tą windą mieliśmy już spuszczone głowy, jak my mamy opowiadać o Twitchu, streamerach, Lidze Legend. Wtedy wszyscy chcieli kupować Wardęgę, Adbustera, lekkostronniczych, a my przychodziliśmy i pokazywaliśmy Negvarian, Arkwell, Kubon. Pamiętam, jak robiliśmy szkolenie w agencji influencerskiej dla zarządu i tam menadżerów i po 3 godzinach prezes stał i mówi, że nie ma pojęcia, o czym mówimy. Taki fioletowy YouTube. I ludzie w te gry grają i oglądają to. Witam, ja jestem Arkwell. To jest poradnik
do Wiktora. Ja tylko zacznę od tego, że ja kojarzę Arquela jako topowego gracza. Tu była jakaś drużyna, ale jednak nim nie jestem. Był gaming house, nie ma, trzeba coś robić z wolnym czasem, więc poszedłem w ten streaming. Natomiast, no właśnie, on zawsze był takim lekko duchem i takim śmieszkiem, więc przejście na streaming było idealne dla Arquela. Tak właściwie, jak kupujecie krojony chleb, no to jest ta grubość. Mieliśmy takich gagatków we Wrocławiu jak Arquel czy Kubon. I sami mieliśmy wchodzić na rynek z turniejami mniejszymi, większymi, gdzie będzie ciągle do wygrywania pieniądz. Był taki pomysł, można powiedzieć, że od Gucia się wzięło, że chcemy taką drużynę i chcielibyśmy gaming house i byśmy streamowali i jeszcze może próbowali jakoś się z tego utrzymać. Założyliśmy razem z Jarokami, z Rokiem i z Krzykiem jako Fantasy Expo Team Skała, Team Rock. No i Remigiusz zgodził się pierwsze miesiące finansować ten projekt. Cześć, jestem Gucio, kapitan drużyny Team Rock. Zapraszam Was do naszego gaming house. Chodźcie. Te pierwsze komunikaty były takie, że chcą grać e-sportowo i tak dalej. Tak balansowaliśmy między trochę taką pajacerką, a profesjonalnym graniem i tak mówiliśmy, że my tam chcemy do Coli się dostać, to był taki EU Masters. I graliśmy tam jakieś piątki i tak dalej, my to streamowaliśmy. Ludzie to bardzo lubili, dużo memów powstało wokół tego. I typuje na bota! Ta komunikacja między graczami, ten luz po prostu, samowolka na czacie, myślę, że to było po prostu magiczne. I nawet mieliśmy jakiś taki występ w Pucharze Polski. Proszę powitać gromkimi brawami Team Rock! Był taki czas, kiedy Team Rock był na serio. Przecież oni normalnie grali, pamiętam, jakieś SL Mistrzostwa Polskie, tego typu rzeczy. Nadchodzi tutaj Delord na top lane, więc być może w końcu padnie jakieś zabójstwo i ten Bałkaj. Jestem pewny, że widział tego flasza i teraz Nero wiemy, czemu banujesz Delordowi Tresha. Wydaje mi się, że już nie mogliśmy osiągnąć więcej niż ten Puchar Polski, w którym zajęliśmy drugie miejsce. To już był taki nasz chyba peak competitive jako Team Rock. Największy sukces. Nie wiem, czy tak było, ale mam wrażenie, że połowa tych ludzi wierzyła w to, że oni będą w LCS-ie, że oni dążą do tego, żeby być w LCS-ie. To była iluzja, że to prawda. Moja gra na Silverze, mówiłem, że Trynda jest OP. I zobacz, gościu gra competitive i Trynda jest OP. Był to projekt, który był taką jedną z pierwszych poważnych ekip streamerskich w ogóle na polskim podwórku, nie tylko w League of Legends. Wiele ludzi do dzisiaj gdzieś tam nas poznaje przez ten Team Rock. I ta cała historia, którą przeżyliśmy, no to jest bezcenna i naprawdę jeden z lepszych czasów, które wspominam. Wielkie brawa czas Team Rock! Drugie miejsce, finał Polski! Pierwsze turnieje w Polsce, ich organizatorem nie był sam producent gry, tylko były właśnie podmioty, jak ESL, Fantasy Expo, które planowały turniej. Była faza online, potem finały lanowe. Króciutka przerwa i zaraz po niej wracamy do meczu. Obie firmy doprowadziły do tego, że ciastko mocno urosło. Klienci, partnerzy, media, wszystko to, co jest zaangażowane. Stąd mieliśmy, wiecie, rozkwit cosplayu, influencerów. Te eventy umożliwiły tym ludziom właśnie wrzucenie drugiego biegu, czy nawet rozpoczęcie niektórych fenomenów. No bo dzisiaj nie wyobrażamy sobie eventu bez cosplayera, bez influencera, bez stoiska, które rozdaje giveawaye, bez turniejów na miejscu prowadzonych przez influencerów, nie po prostu turniejów. Z czasem zaczęło się pojawiać frenzy. Generalnie siedzieliśmy sobie z chłopakami z Southwina i ktoś rzucił pomysł, że może zróbmy transmisję. I mówię, to ja bym może swoje aparaty poustawiał, światło i byśmy zrobili transmisję u mnie w chacie. Witajcie drodzy grompowicze. Pisaliśmy do Riotu, Riot napisał, a czy nie chcecie robić Mistrzostw Świata? No jasne. No to są za 11 dni. Pamiętam, naszym pierwszym gościem w studio był Marcin Jankos-Jankowski. Kosztowało mnie to dla jasności 2 hamburgery, bo był 2 dni. Tak to się to zaczęło i trwało przez rok mniej więcej, bo już kolejne LCS-y już robiłem w Polsacie. W 2015 pamiętam, że i Negwarian, i Arquel, i Dis, wszyscy jeździliśmy właśnie do studia Polsat Sport. Natomiast kanał Polsat Sport News przestał być na naziemnej telewizji. Coraz mniej było czasu antenowego, natomiast my przenieśliśmy się do mniejszego studia, zaczęliśmy to realizować wyłącznie do internetu, mieliśmy większą swobodę. Największe liczby miał Nerwarian, później ESL i my tam gdzieś na tym hitboxie. Ten motyw, że nie robimy liczby i że w ogóle jakoś tak nikt tego nie ogląda, wprowadził syndrom pajacerki. Dać przedszkolakom, dzieciakom studio. Co zrobią? Team Frenzy GG, audycja zawiera lokowanie klauna. Nas interesowało robienie show z elementami transmisji e-sportowej. Przyszedł oczywiście szaman, 4. poziom i teraz to był kolejny czar, pajacowanie na scenie. Frenzy faktycznie w obszarze transmisji i kontentu było mocarne, potrafiło zagospodarować młyn. Tak narodziło się te Frenzy, które dużo ludzi pamięta. Veggie Testry, te wszystkie śmieszki, strzelające szampany. Nagle się okazuje,
pokazuje, że ludzie tego chcą. No i nagle firma Frenzy z tworu, które nie wie, co ma robić, nagle ma kilka ciekawych projektów, no bo jednak zostajemy przy tej transicji. Wiecie, ja wczoraj imprezowałem, chyba było widać, jak chodziłem. Robiliśmy dymy w internetach, jak to jeszcze nie było modne. Drużyna esportowa to miał być po prostu kolejny projekt w firmie Frenzy. Illuminar Honor Gaming w założeniach miał być 100% poważnym teamem. Miej honor, bądź sobą, chciałoby się powiedzieć. Nazwa polegała na tym, że wiesz, że gdzieś tam sobie działamy zakulisowo, więc ci iluminaci trochę pasują, dodamy R, będzie tak bardziej dźwięcznie i tak powstał Illuminar Gaming. Na topie był Kubą, Niku miał być też tym takim doświadczoną skałą. No i Kreaton, który wraca po przerwie. Pamiętajmy, że jego kariera skończyła się kontuzją i słabszymi rezultatami w Europie i faktycznie w tamtym składzie spisywał się dobrze. W dżungli miał być Tabasco, no i Mystic wtedy był totalnie znikąd. To był początek jego kariery. To była nasza nadzieja, żeby wreszcie drużyna z polskiej sceny weszła do Challenger Series, a potem, kto wie, może do europejskiego LCS. Dość szybko się udało ogarnąć partnera tytularnego, firmę siostrę, po prostu brand Huawei, czyli markę Honor. Stąd to H i HG. Niektórzy może nawet nie pamiętają, że tam był kiedyś jakiś Honor. Miało to wszystko się odbyć w Warszawie. Wedzi nawet proponował, żeby to u niego w domu jakoś tam może zrobić. Nagle przyszedł do mnie Grzegorz Kamiński. Okej, więc mamy bootcamp w Nowym Sączu za tydzień, no i nazywamy się tak, no i mam sponsora Honor. Ja mówię, co jest? Gdybyśmy mieli te rzeczy, sponsor, bootcamp, organizacja, są pozytywne rzeczy, ale my mieliśmy za mało czasu, żeby tak szybko przeskoczyć na ten poziom. Pamiętam, że 13 stycznia dokładnie graliśmy na Mysterious Monkeys i wygraliśmy na nich 3-1. Pamiętam, że po prostu jak już wygraliśmy, to wstaliśmy, się cieszyliśmy, mówię, dobra jazda, jeszcze jedno, bo 5 nam uda. Wydaje mi się, że dużo ludzi wierzyło w to, że rzeczywiście to się może udać, no i tam cały czas było blisko. Ludzie bardzo lubią wspierać takie full polskie drużyny i chyba tego oczekiwali. No i później 20 stycznia zdarzyła się tak zwana huma. Oczywiście w polskim community byliśmy faworytami, ale jakby patrząc za granicą, patrząc na niki, to było bardziej, że będzie na pewno ciężko. No mecz chyba tam był legendarny HG Graves, gdzie przegrałem z wieżą. To jest taka rzecz, którą jeszcze pamiętam. Kuban's actually going to take a lot of damage from this turret, and the minions as well going down on him. He may even get executed here. Za każdym razem jak graliśmy Gravesa, to coś na tyle dziwnego się odwalało, że się grać nie dało. Na screamach wychodził. And Huma joins the EUCS Spring Split. Nie dostaliśmy się do Challenger Series, a tym bardziej Illuminar Honor Gaming nie miało szans zagrać w europejskich rozgrywkach. W pewnym momencie midlaner został zastąpiony, za Niku wszedł Overpool. No i był legendarny IHG bootcamp w Katowicach. Całymi nocami nawet słyszałem, że trenowali. I nie wiem, czy po prostu nie było tak, że dla nas to była taka trochę odskocznia, taka bardziej zabawa. Była próba, ale wydaje się, że po prostu po pierwszej próbie, jak już nie wyszło, to tak może każdy z emocji trochę opadł. I owszem, skończyło się mieszanymi rezultatami i kilkoma memami. Widzimy trzecie podejście pod Barona. Kto tutaj zabierze tego Barona? Jest oczywiście to Kreaton, ale jakim kosztem? Bez jednego zawodnika, bez dżunglera było. To jest koniec gry chyba. Ale na sam koniec zjednoczyło to troszeczkę polską scenę. Kuban streamował cały czas. Remek też. Jakiś backstage jest cały czas wrzucany. My wychodziliśmy cały czas do tych ludzi. Nawet mimo gorszych rezultatów, wszyscy wspierali ich w tym pożegnalnym turnieju w Częstochowie. Mam nadzieję na totalną clown fiestę, na jak największy polski młyn. Jest Tabasco, który styluje Barona! Jest Tabasco z kolejnym stylem! Kolejnego Barona! Ja myślę, że to było coś, co sprawiło, że ten skład po prostu dał się pokochać. Dlatego właśnie e-sport jest piękny. Pamiętajcie, że koniec kariery to początek cyrku. Wielu streamerów oglądamy nie dlatego, że grają w konkretną grę, tylko dlatego, że to oni, że w jakiś sposób się utożsamiamy z ich, nie wiem, poglądami czy poczuciem humoru. Tworzy się jakaś narracja wokół tego wszystkiego, więc wydaje mi się, że my trochę też spajamy tą publikę League of Legends. Jak wiemy, gry mają ten problem, że większość ludzi po prostu kiedyś z nich wyrasta i jeżeli oni nie zobaczą, jak wspaniałą społeczność już tutaj tworzymy i zaproszą do siebie, no to nie będziemy wtedy mieli sukcesu. I 2016 to był tak naprawdę rok, kiedy na polskiej scenie działo się sporo. Dużo podmiotów, dużo organizatorów rywalizowało ze sobą. Pamiętam lata, w których wszystkie trzy podmioty transmitowały LCS-y. Matko Boska, jaki to był hardcore. Bo my codziennie, jak przychodziliśmy do roboty, to zbijaliśmy sobie piątki, mówiliśmy, dobra, dzisiaj LCS-y, dzwoń tam, a ty mi załatw wywiad w Rzeczpospolitej na okładce. Nie wiem, jakby wymyśl coś chorego. I skrzyło w powietrzu. Były dni, kiedy podmioty wygrywały ze sobą każdy innego dnia.
Powstawały ligi przecież, tak? I cały czas były jakieś turnieje pomniejsze, więc naprawdę było co grać na polskiej scenie. Operatorzy, zdjęcia i tak dalej. Były pokoje, gdzie mogłeś sobie potrenować, wiesz, cateringi, nie cateringi. Uważam, że w Polsce bardzo dobry był poziom tych turniejów. My się z Eslami bardzo długo ścigaliśmy na Media Day, kto co wymyśli. Ten stres i rywalizacja były tak inspirujące. My żyliśmy po to, żeby się ścigać i wierzę, że w wszystkich trzech firmach tak było w pewnym momencie. Dla mnie to już jest niesamowite, że ktoś to zorganizował dla mnie, że ja tu przyjechałem i zagram i że ludzie tu przyszli siedzieć. Połączenie może jakiejś organizacji ze streamingiem byłoby czymś, co mogłoby trochę ożywić tą scenę. Te drużyny ze sobą walczą i jeszcze mają za sobą jakichś tam streamerów wielkich, powiedzmy. I to wtedy o wiele większe są emocje, bo to nie jest tylko pojedynek drużyn, ale też pojedynek community. Zawsze takiego czegoś brakuje, żeby te community było bardziej zaangażowane. Co jak co, ale my w Polsce potrafimy zbudować bardzo duże community i to działa, nie? No, to zresztą widać po przebiegu i od kiedy Nerwarian, Arkwell, Kubon streamują, nie? No to są już lata. Może niedługo będziemy dziesięciolecia obchodzić niektórych z nich. Adrian Widera, którego przede wszystkim znacie jako Hachi, był szkoleniowcem, który większość swoich pierwszych lat kariery szkoleniowej spędził w Europie, w Turcji i faktycznie odnosił sukcesy. Pojechał chociażby z tureckim Supermassive na MSI 2016. I kiedy stwierdził, że spróbuje epizodycznie wrócić do Polski, to zobaczył to, czym wtedy polska scena była. Drużyny powstawały i się rozpadały po jednym turnieju, nie było żadnych organizacji. A wiesz, graczy do drużyny, która mogła się dostać, była kolejka. Natychmiast przeprowadził tryouty. Sprawdźmy, jak silne jest zaplecze polskiej sceny. Chciał zbudować teamy, żeby ktoś te teamy później wziął, jakaś organizacja i żeby te jakby drużyny mogły walczyć na jakiejś arenie międzynarodowej czy polskiej. I z tego zostali wyłonieni świetni zawodnicy, na przykład, nie wiem, 15-letni Inspired, może o nim słyszeliście, ale także kilka znaczących drużyn, z czego jedna, którą zapamiętaliśmy na długo. Team One. Znacie tę piątkę. Ice Bisto, Tabasco, Sebex, Woolite oraz Delort. Nasz problem był taki, że pomimo, że byśmy chcieli grać tym składem, no to nie mieliśmy organizacji, więc prędzej czy później ktoś dostanie ofertę. Ale wtedy Hachi wrócił i powiedział, że ktoś się odezwał, że chcą nas, są w stanie zaoferować europejskie w ogóle stawki. Team One, które później przerodzi się w Team Kinguin, zdominowało polską scenę League of Legends. Proszę Państwa, wielkie brawa, mamy mistrzów Polski! W 2017 roku wszyscy trzymali kciuki za Team Kinguin. To była taka pierwsza moja drużyna z prawdziwego zdarzenia. Mieliśmy gaming house swój w Konstancinie. To było na tyle profesjonalne, jeżeli czegokolwiek tam brakowało, tylko dzwoniliśmy, od razu ktoś przyjeżdżał. Pamiętam, że był taki moment, kiedy powiedziałem, że potrzebuję psychologa. Menadżer od razu mnie zawiózł, bo mówili wizytę, jakby to było tak, że się czułem, że nieważne co poproszę, nieważne co będę chciał, będę to miał. Jest wszystko tak, że aż głupio będzie nie wygrać. Warto podkreślić, że nie tylko szturmem wzięli wszystko, co się liczyło na polskiej scenie, ale również jak kwalifikowali się do Challenger Series i grali w Challenger Series. Coś, czego właściwie polska scena nie widziała od lat. Coś, co właściwie już przestaliśmy wierzyć, że jest możliwe. The teleport from Ruin means 5 members here, but Ice Bisto is tossing saplings, and he takes down on Chu with the help from Baron. Memento hopping, but Sebex picks him off now. They cannot finish the rise. Ice Bisto picks up Suno. Sebex is still alive! Are you kidding me here? They've got Ruin, they've got the tower. Double kill for the Nocturne. That's it! A 3-0 sweep, and welcome to Challenger! Minimalnym celem Kinguin było zdecydowanie dostanie się do playoffów, bo jeżeli byśmy się dostali, to jesteśmy od razu na Summer Split dalej w Challenger Series. Pamiętam, nawet Hachi powiedział nam kiedyś, że w momencie, kiedy dostaniemy się do playoffów, to nieważne jak się skończy sezon, pojedziemy wszyscy jakby do Korei, że nam Kinguin ogarnie bootcamp, to też się strasznie cieszyliśmy z tego. System był mocno stresujący, bym powiedział, dlatego że wszystkie mecze się liczyły, nie było żadnego meczu, który mógłby się nie liczyć. To było widać, bo zabrakło nam jednej gry, żeby się dostać do playoffów. Ja myślę, że ta drużyna mogła mieć większy potencjał, gdyby nie właśnie te takie może stresujące sytuacje, że może za dużo tego stresu tam było wśród nas. Team Kinguin kończy współpracę z tą dywizją LoL'a i powstaje sklejka o nazwie Team One. No i z racji tego, żeśmy się znali z Tabasco, ja tak zagadywałem go, mówię, ty słuchaj, a za ile byście chcieli grać w Miner? Plan był taki, że zmieni się właściciel i w związku z tym trzeba mieć skład. Mówił mi te kwoty, no to faktycznie to nie było do zrobienia. To mówię do niego inaczej, ty, a jakbyśmy to zrobili, wiesz, tak za turniej.
w sumie bym dołączył do Illuminar. Fajnie jest zagrać pod jakąś marką, ale też pomyślałem, że po co grać za darmo pod nazwą Team One, jak możemy sobie dorobić i zagrać pod nazwą Illuminar Gaming. Tamten skład miał dosłownie zagrać, z tego co pamiętam, ESL Mistrzostwa Polski w Łodzi, jako Illuminar Gaming i tyle. I tam nie miało być nic dalej. Każdy fan League of Legends w Polsce czekał na ten moment. Illuminar Gaming i Pompa Team. My wiedzieliśmy, że jadąc na turniej raczej go wygramy. Graliśmy cały rok prawie ze sobą, to jest niespotykane. No, na polskiej scenie wtedy no to było miks za miksem, miesiąc co miesiąc to po prostu inne składy. My graliśmy już długo ze sobą. No i pojechaliśmy na te finały. To jest zdecydowanie mój typ. To ja... Było takie podejście, że my tu przychodzimy zwyciężać, a Pompa to była moim zdaniem taką reprezentacją ducha polskiej sceny. My wygraliśmy łatwo swoje spotkanie, oni w sumie też. Nie przerwał teleportu. Proszę bardzo, to o to chodziło. Wielki finał. I to był taki pierwszy dan, gdzie oni byli w ogóle w szczytowej formie, my też. 2-2 i zmierzamy do gry numer 5. Pompa na pewno miała też charyzmatycznych zawodników, przecież Puki grał w Pompie, Mystic. I zawsze byli naszymi największymi przeciwnikami. Były turnieje, gdzie Pompa wygrywała, gdzie się zbliżała, no i dlatego było ciekawie. To jest koniec, to jest 3-2, to jest zwycięstwo Illuminar. Natomiast jak to bywa w życiu, no wygrali. Jak się wygrywa, to wszyscy się kochają. Nagle jest, no to może zostaniemy dalej. I tak co turniej było, no zostaniemy dalej. I właściwie od końcówki 2016 roku do końcówki 2018 roku to z nimi Illuminar Gaming przez rok dominowało scenę. Każdy się nas bał, trzęsły się ręce na lanie. Przyjeżdżasz sobie na turniej, a tu wiesz, jest jakiś Illuminar. Ludzie podchodzą, zdjęcia z nami robią. Mogło wydawać się z boku, że to są jacyś tytani. Mieliśmy fajne pensje, bootcampy, mieliśmy Vegiego, potem i Wowa, więc 2 trenerów nawet. Na początku naprawdę było, że Illuminar tak, no biliśmy chłopaków, nie? Ale pod koniec uważam, że dużą konkurencję miał Illuminar. Witam, jestem we Francji, razem z Illuminar. Jest zimno jak nieszczęście. Zimno, bo czekamy już 2 godziny na rozpoczęcie pierwszego meczu, który już nam się dawno rozpoczął, więc kto narzeka na polskie turnieje, to cudze chwalicie, a swego nie znacie. Bo Illuminar nie do końca dało nam się jako scenie pokazać jako drużyna, która osiąga sukcesy międzynarodowe. ESL Clash of Nations przegrana z LDLC. Nexus otwarty, to by było koniec, to by byłoby na tyle. Illuminar Gaming odpada z Clash of Nations, zajmując miejsce w półfinałach. Potem mieliśmy oczywiście V4, czyli turniej tylko dla, jak sama nazwa wskazuje, Grupy Wyszehradzkiej. Turniej, gdzie no chyba rekordowy prize pool nawet do dzisiaj, 150 000 euro za pierwsze miejsce. I tam aż się nie chciało wierzyć, że Illuminar zrobi cokolwiek innego niż pierwsze miejsce. Oni tam jechali jak murowany faworyt. To było coś, co chyba stawiało duży znak zapytania nad tym składem. Okej, są mocni na pewno na Polskę, widzimy te dowody, ale czy będą na tyle mocni, żeby w ogóle konkurować z kimś na arenie międzynarodowej? Żałuję, że nie mamy tej 5. gry. No, strasznie. To była tak dobra historia. Nam na polskiej scenie może się wydawać, że Illuminar Gaming jest bardzo dobry, ale dopóki nie będziemy tego regularnie konfrontować z drużynami produkowanymi przez inne sceny, przez Francję, przez Hiszpanię, przez Niemcy, no to trudno jest tak naprawdę uwierzyć tak mocno w fenomen tego składu i powiedzieć, wow, ci goście grają naprawdę dobrego rola. Po V4 zrozumieliśmy, że nie mamy szans, jeśli czegoś nie zmienimy, więc dlatego doszedł do nas Kikis. To EU Masters już po dołączeniu Kikisa było super istotnym turniejem, który, mam wrażenie, na nowo trochę przywrócił nam wiarę w polski e-sport. Początki nie były lekkie. W fazie grupowej wynik 1-2, ale ten i tak dawał awans do drabinki pucharowej. If we win, it's because we just go animal style. We just open the zoo and we become monkeys and we just go really aggressive and they don't expect that. To było jedyne EU Masters, gdzie wychodziły 3 zespoły. Gdyby nie fakt, że wychodzą 3 zespoły, to Illuminar by nie doszło tak daleko. I tam Illuminar Gaming wejdzie na wyżyny. Kikis grał jak z nut. Jakby przypomniał sobie swoją młodość League of Legends. Kira now hopping forward is the unstoppable. Kikis trying to get some damage out. Scholar gets down. It's a double kill for Kikis. I nikt nie stawiał na nas, że wygramy na Movistars, potem udało się wygrać na Millennium, drużynę Hachiego. Lecimy po zwycięstwie. I prawdziwy pokaz umiejętności daliśmy w półfinale na Gamers Origin. Looks like the Braum knockup though is found on Toon. They just don't have the damage and down goes Pinks! Down goes everybody! Myśleliśmy, że to będzie ciężka seria, udało się wygrać 2-0, naprawdę każdy miał jakieś gry życia. They have no mana to come up and Toaster, he's burning low. In comes Sevix looking for the 3-man, 4-man shuffle and Gamers Origin melt! I z Illuminar Gaming, które było zdecydowanie w kryzysie, widzieliśmy V4, widzieliśmy tam te rezultaty,
nagle dostają się do finału European Masters. Call them dark horses, call them underdogs, call them whatever you want, but Poland are in the finals. Gdy się gra na scenie przed tysiącami ludzi i słyszy się ich krzyki, kibicowanie, czujesz, że żyjesz po prostu. You're amazing, all of you people in this car. Pojechaliśmy nie w swoim kraju, jesteśmy gdzieś w Anglii przecież i wiesz, Polacy przyszli i nam kibicowali. To jest takie uczucie, że czujesz, że było warto. Przede wszystkim wygraliśmy wszystko w Polsce, co się dało. Wszystko. Mogę się pochwalić, jestem wielokrotnym mistrzem Polski. Wielokrotnym wicemistrzem Masters też szkoda, ale to wiesz. Będzie mówił, że no chociaż jedną mapę, żebyśmy urwali, byłby zadowolony, no ale się nie udało. Dobre czasy. Ja często lubię sobie mówić, że 2017 rok, jeżeli chodzi o moje życie czy coś, to taki był najszczęśliwszy okres w moim życiu. No. Od Team One do Team Penguin do Illuminar Gaming. Oni nie tylko zdominowali polską scenę, ale też pokazali, że polskie League of Legends może być silne na europejskich salonach. I chyba jedyne, do czego można by się doczepić, to to, że jednak Illuminar nie osiągnęło tego sukcesu w Challenger Series. Po prostu nie zdążyli tego zrobić. Jakoś tak wyszło, że po tych dobrych sukcesach ci zawodnicy nie napędzili swoich karier. Nie zobaczyliśmy Ice Beasta w LCS-ie, mimo że myśleliśmy, że jest o włos od udziału w europejskich rozgrywkach. Tabasco pod koniec 2018 roku kończy karierę zawodnika, Sebek zaczyna swoją tułaczkę po Europie, później odnajdzie się we Włoszech. Delort również przez dłuższy czas zostanie z Illuminar Gaming jako właściwie jedyny zawodnik w tej organizacji po tym składzie, ale większych sukcesów tam już nie znajdzie. Spróbuje swoich sił jako trener, zresztą z niemałymi sukcesami. I oczywiście ktoś zaraz wyciągnie ten przykład Kikisa, który dosłownie zakwalifikował się z Illuminar do Vitality i pojechał na Worldsy. Oczywiście, ale no ile było takich historii w tamtych czasach? Wyobraźmy sobie, że T-Top 2 gra o relegację. Jestem przekonany, że my jako Illuminar byśmy wygrali na 9. albo 10. drużynę wtedy LEC. Ale nie ma relegacji, spóźniliśmy się o rok. Kariery polskich zawodników w League of Legends kończyły się na dwojaki sposób. Jedni po prostu po serii słabszych rezultatów odwieszali myszkę na kołek, kończyli po prostu profesjonalną grę sportową, zajmowali się studiami, zajmowali się pracą, niektórzy zakładali rodziny. Mieli swoją okazję, często ją wykorzystali, ale ona się skończyła, więc zajęli się czymś innym niż sportem. Inni zawodnicy próbowali swoich sił jeszcze na polskiej scenie. I często osiągali niesamowite rezultaty. Tutaj możemy sobie opowiedzieć o 2014, a potem skoczyć do 2017, jakby te epizody były obok siebie, jakby nie dzieliło je 3 lata prawie. A były trudne momenty, zarówno dla wielu polskich organizacji, drużyn, jak i zawodników. I są z pewnością historie wyboiste, gdzie gracze mieli swoją szansę, często dobrze ją wykorzystali, ale gdy pojawiła się pierwsza, druga, trzecia przeszkoda, coś ich zatrzymało, coś jakby ich zbiło z tropu. I trudno nie wejść w rozważania nad co by było gdyby. Co by było, gdyby Overpower nie przeszedł na topa, został midlanerem, może spróbował swoich sił w jakiejś innej drużynie? Czy grałby teraz w LEC? Widać, że jest to zawodnik, który kocha rywalizację. Mimo że na polskiej scenie jeszcze dużo osiągnął, to nigdy nie wrócił na europejskie salony. Mimo że ma się wrażenie, że miał do tego potencjał. Co by było, gdyby Selfiego tak nie rzucało po całym świecie? Gdyby mógł nieco ustabilizować swoją ścieżkę kariery? Czy grałby teraz w LEC? Co by mógł tam osiągnąć? Niku grał przecież dla topowej drużyny w europejskim LCS-ie. Ale nagle w trakcie sezonu pojawiła się choroba, musi pójść do szpitala, do Gambit wchodzi Betsy i Betsy miał parę dobrych gier. Pamiętam jeszcze jak na 2 dni przed meczem, do którego miał wrócić Sebastian Robak, napisał na Twitterze: nie mogę się doczekać, aż wreszcie wyjdę ze szpitala i wreszcie zagram w LCS-ie. Nie zagrał już nigdy ani jednego meczu. Co by było, gdyby wtedy nie musiał z powodów zdrowotnych zrobić sobie przerwy? Czy grałby teraz w LEC? Co mógłby osiągnąć? Były historie zawodników, które, ma się wrażenie, z przyczyn losowych zostały przerwane, zakłócone, zmieszane, zmęcone. Trudno się o nich opowiada, ale one również tworzą to, co nazwiemy dzisiaj polskim League of Legends. Bo polskie League of Legends to nie są tylko zwycięstwa, ba może nawet nie było ich aż tak wiele. Dlatego tak dobrze je pamiętamy, bo to są te pojedyncze chwile, w których życie nie dawało w kość. Natomiast wielu ważnych zawodników z polskiego LoL'a może nawet nie zostanie tutaj wspomnianych, bo różne rzeczy. Czasami sytuacja trudna rodzinna, czasami problemy zdrowotne, czasami brak pieniędzy nie pozwalało im kontynuować ścieżki i może nie pozwalało zrealizować takiego e-sportowego snu. Pamiętajcie, to wszystko zaczynało się od tego, że dobrze klikam w grę, spróbuję pograć z ziomeczkami, ktoś nas zauważy. Pierwsze lata pozwalały na te niesamowite historie, gdzie skrzykujesz się z kolegami i nagle kończycie w LCS-ie. Ma to swój urok.
Z drugiej strony są też powody, dla których nie tęsknimy za tamtymi czasami. Okej, to były fajne czasy, bo się jeździło, był młyn, było mniej trochę tej profesjonalizacji, ale z perspektywy teraz czasu stwierdzam, że wolę dzisiejszy system. Trudno było w tamtych czasach wnioskować, że to się kiedyś tak mocno rozwinie. Nie wiedzieliśmy o tym, czy e-sport będzie jakkolwiek, kiedykolwiek opłacalny i czy to, że siedzimy 3000 godzin w LoLu, czy to w ogóle ma jakikolwiek sens. Jak spojrzymy na jakąś Francję czy Hiszpanię, tam większość drużyn ma gaming house'y. Mamy sytuację, w którym 10. drużyna w LFL ma 4 naprawdę fajnych sponsorów. Kiedyś, jak się grało w lidze europejskiej, to tego nie było. Team Rocket miało sprzęt i to tyle. I na pewno nigdy nie będę stawiał się w roli niepoprawnego optymisty. Od tej utopii e-sportowej sporo nas jeszcze dzieli, szczególnie w Polsce, szczególnie w Europie. E-sport naprawdę ma się nieźle. Jest gdzie grać, jest o co grać, jest co oglądać, jest z kim rozmawiać o partnerstwach. Tylko ludziom czasem może brakować jeszcze wiedzy, brakować trochę odwagi. Ja myślę, że dzisiaj jest lepiej dla młodego gracza, bo jest więcej opcji, żeby mu pomóc. Każdy ma szansę się wybić. Ci ludzie, którzy nie potrafią sobie poradzić z presją, mają zaplecze i pomoc od psychologów. Są trenerzy, którzy cię uczą, którzy już grali profesjonalne gry. Bardziej to profesjonalne, większe pieniądze, więcej wydarzeń. Mamy 3. Ultraligę, gdzie kiedyś nawet Ultraligi tej pierwszej nie było. Więc czy mogę powiedzieć, że jest mi przykro, że czegoś nie było? Nie. Czy jest mi przykro, że ci ludzie byli na początku, wtedy kiedy byli potrzebni i dzięki nim zawdzięczamy ten sukces, który mamy dzisiaj, a tego nie doceniamy? Tak, jest mi przykro. Trzeba się pogodzić z tym, że raczej takiej polskiej piątki, która wygrywa niesamowite tytuły w League of Legends, raczej należą do przeszłości te czasy. Ja miałem okazję żyć w tych czasach, no ale trzeba pogodzić się z tym, że trzeba będzie od teraz zawsze mówić, że kiedyś mieli team. I dzisiaj możemy być dumni z tego, że grają za granicą, że grają w środowisku jeszcze bardziej sprofesjonalizowanym, przez co to doświadczenie będą przynosić z powrotem. Kacperek, tak, czy TriMB. To są fajne historie i fajnie jest być jako Polak, siedzieć sobie, obserwować z boku to, jak nasze tutaj działania na rodzimym gruncie wpływają na to, że możemy się pochwalić nie 2 zawodnikami w Lecu, że w lidze hiszpańskiej, francuskiej, niemieckiej, NLC mamy wielu więcej. Dołożyliśmy do tego swoją cegiełkę. Nie wiem, czy to jest 5% czy 50%, bardziej 5%, ale to może być te 5, które zaważyło, że po prostu się udało. Mam nadzieję, że chociaż z tych graczy nasza polska scena dostanie trochę radości. W przeszłości najbliżej był Jankos, ale żeby chociaż kiedyś znowu jakiś Polak poniósł puchar Mistrzostw Świata, no to byłoby coś. Jeżeli wszyscy razem zbudowaliśmy pewien system, pewną dyscyplinę, która teraz jest na tyle wydolna, żeby jednak zapewnić nie tylko rozrywkę, nie tylko zajawkę, nie tylko hobby, ale też miejsca pracy, no to jednak trzeba przyznać, że chyba poszliśmy w dobrą stronę, co? Jesteśmy, myślę, w punkcie, z którego możemy być dumni. Czy można było to zrobić lepiej? Wyzywam na pojedynek, niech ktoś spróbuje i udowodni, że można było lepiej.